Chodząc po szynach, można zderzyć się z pociągiem albo z gradobiciem pytań. Przekonała się o tym trójka na szynach, którą wzięła dziś w obroty ta, która lubi zadawać dziwne pytania. Uderzenie było tak mocne, że nawiedzony tatę stracił głos, a jako wsparcie musiał przybyć Czatuś. No bo przecież na pozostałą dwójkę z szyn, czyli Mikołaja Wyżykowskiego, stojącego za stroną dzieciak lat 90. To ja. i złego ojca nie mógł liczyć. Rozpocznijmy. Dzisiaj możemy nie mieć przypadkiem naszego trzeciego kolegi, ale mamy wsparcie w postaci tej, która zadaje dziwne pytania. Zuzi bez pani, tak? Pani snajper. Nie wolno pani mówiła. Snajper. Cześć. Mam nadzieję, że pytania... Znaczy przygotowałam sobie pytania, ale starałam się, żeby nie były aż tak bardzo dziwne, bo ostatnio chyba mi się nie podobały, miałam takie wrażenie. Nie, pytania zawsze nam się wszystkie pytania podobają, nie? Ale jakoś, nie wiem, nie wchodziliście w ten klimat II wojny światowej i... A z tymi owtarkami, co było coś tam... Tak? Ja właśnie nie mogłem tego pytania znaleźć, bo ja szukałem i znalazłem tylko, że kolejne pytanie od naszej ulubieńcy: zapytaj o jakąś historię z defekowaniem i gdzie nie wysadzać dziecka w 2025. A, wysadzanie, no tak. No to ona. No. Tak, ale były też inne, ale jakoś postaram się wrócić do tego, uważam, bardzo interesującego i rozwijającego formatu. Ale zacznijmy tak bardziej na spokojnie. Mieliśmy rozmawiać o tym, o początku szkoły, no ale zanim 1 września, no to wakacje. No i tak podsumowując, moja przyjaciółka mówi, że jak ją zawsze pytam, no jak tam spędziła wakacje, czy odpoczęła, to ona mówi wakacje. Wakacje to ja zaczynam 1 września, gdzie dzieciaki wrócą do szkoły. No więc takie chciałam was zapytać, jak można odpocząć w wakacje będąc rodzicem? To może zrobimy tak, że Mikołaj odpowie pierwszy, ja drugi i Mikołaj poszuka Czatusiowi odpowiedzi, bo tego nie powiedzieliśmy, że za nawiedzonego w większości będzie ci odpowiadał Czatuś, ja później zadzwonię do niego, ale tak. Zadzwonisz, żeby sprawdzić, czy Czatuś go nie wykończył, tak? I czy to nie było po prostu zamierzone przez sztuczną inteligencję, żeby wykolegować już jednego z nas. Ale to wpisz prompta, żeby starał się odpowiadać tak, jak autor bloga Nawiedzony Tatę. Nie. Tak? Nie możemy. Niech zdecyduje sobie Mikołaj. Nie, aż tak bezczelnie nie będziemy. Nie no, ale wtedy porównamy jego odpowiedzi, czy one się faktycznie zgodzą i jak bardzo sztuczna inteligencja potrafi imitować jego styl. Dobra, bo ona nam nie da spokoju. Nie da nam spokoju, mówisz, tak. Dobra, no po to tu przyszłam. Pytanie było, że jak się spędza wakacje Jak można odpocząć w wakacje będąc rodzicem? Najlepiej, przynajmniej i ja zawsze stosowałem metodę i stosuję po dzień dzisiejszy taką metodę, że zachowuję się jak dzieciak w wakacje, jak jestem na jakimś wyjeździe. Normalnie wcale, nie? Normalnie wcale, dokładnie. I wtedy po prostu, no nie wiem, no jak jestem na plaży, no to robię z córką, nie wiem, babki z piasku i tak dalej. Tak, a jak nie wiem, jedziemy gdzieś tam do lasu, no to będziemy się gonić po lesie z patykami jako karabinami i tyle, nie? Więc jakby w ten sposób spędzam wtedy wolny czas i najbardziej odpoczywam, myślę, bawiąc się i dostosowując się do poziomu swojego dzieciaka. No okej, ale masz jednak 2 tygodnie urlopu i większość dorosłych myśli sobie o tym, że wolałoby spędzać czas jak dorośli, a nie jak dzieci i rodzi się ta frustracja, że jakby właściwie to po prostu są, nie wiem, tam 300-400 kilometrów od domu, a orka jest taka sama i jest 0 tego odpoczynku. Znaczy wiesz co, po pierwsze, ile? 2 tygodnie? Kobieta, jestem Polakiem, jak mam urlop, to po to, żeby pomalować pokój, nie wiem, albo zrobić jakieś zaległe sprawy i później finalnie mojego takiego prawdziwego urlopu to może wyjdzie tam, nie wiem, 5 dni, dajmy na to. Aczkolwiek też nie wiem jak to rozumieć, wypoczywać jak dorosły, nie? Wiesz, no, wypoczywać jak na przykład dorosły, to przysłowiowe piwko na plaży, czy nie wiem... No do ciebie taka patologia. No dzieckiem, nie? Piwko na plaży strzelić. Nie, czy na przykład, no nie wiem, nie wyjdziesz sobie wieczorem, bo dziecko musi położyć spać, albo nie wiem, właśnie musisz wymyślić mu zajęcia, a nie po prostu posiedzieć w ciszy, bez opiekowania się generalnie, jego potrzebami. Ja się, zanim, że tak powiem, stałem się tatusiem, to ja się już tak wyszalałem, że tak naprawdę, kiedy moje dziecko się kładło spać wieczorem, no to ja byłem po prostu też dobranocka, idę
Po prostu się położyć spać, nie? Umyć ząbki, buzię i spać, nie? Więc mnie już też jakieś takie raczej wychodzenie, no to nie zdarza się często. A przy dzieciach przecież normalnie nie trzeba mieć urlopu, żeby wyjść gdzieś, spotkać się ze znajomymi, nie? Czy pojechać na jakiś koncert. No, wiadomo, nie codziennie, ale da radę. Okej. A ty? Ja przede wszystkim teraz zrozumiałem, dlaczego nawiedzonemu tak nie podobały się te pytania, bo jak ja je zadaję, to ja tego nie słyszę, nie? A tu usłyszałem, jak ono brzmi i faktycznie nie dziwię się chłopu. Ale okej. Jak brzmi? Twoje pytanie, nie, no chodzi mi o sposób zadania, faktycznie one są takie bardzo agresywne. Nie, tak poważnie to zapomniałem, jakie było pytanie, więc najpierw powiem, że dajcie suby gdziekolwiek słuchacie tego kanału, bo o tym zapomniałem. No jak wypoczywać przy dzieciach, tak? Dobrze zrozumiałem pytanie, czy było jakieś inne? Bo ja nie słuchałem, czy przyznam się bez bicia, nie? Jak odpocząć wakacje będąc rodzicem? No nie wiem, no najprościej to wysłać dzieci na obóz. O, Nie wiem, czy prostszy sposób. Dziękujemy za audycję, do widzenia, koniec. Zastanawiam się, czy jest prostszy sposób. No, wysłać dzieciaki, nie? i co wtedy robisz? Co ja wtedy robię? Gdy dzieci nie ma w domu. Czy ty dopytywałaś o to Mikołaja? Czy Nie, bo on Przemoda. odpoczywa razem z dziećmi wtedy. Co ja wtedy robię w domu? No remont, nie? Dzięki Mikołaj. Nie, no różne rzeczy robię. Co to taka, to ty I to bloga Tak, i to jest w ogóle koleś, który jak, nie wiem, w zeszłym roku rozmawialiśmy o remoncie, bo mówiłem, że mnie to będzie czekało, tak? To on powiedział, że on tu przecież brzydkiego słowa użył na P, bo on nie będzie robił remontu i tam u niego No bo coś ja się nie mam sypie tyle w urlopu, domu człowieku, i ja nie mam tyle coś, urlopu, no. żeby ten remont robić. Jakbym miał 2 tygodnie urlopu, ostatnio miałem urlop, to pojechałem na sanatorium z Przecież ty dzieckiem. ciągle jesteś na L4, by coś połamane. No to- właśnie nie biorę L4 na te złamania, bo nie ma sensu, byłbym cały czas na nim, nie? Ja już na złamania nie biorę L4. Jakiś nienormalny jesteś, jedyny człowiek, który mam może mieć rok. L4 i nigdy na nim nie No, siedzi. 20% obniżki, łapy, no nie ma co, nie? Nie no, jakbym miał tyle wolnego czasu, to pewnie bym poczytał książki. Tak, no czy w ogóle były takie badania, jak Polacy spędzają wolny czas i właśnie Ale czy dasz jak trzeciemu na, odpowiedzieć? jak na kryzys czytelnictwa, to zaskakująco dużo osób mówi, że w czasie wolnym to nic innego nie robią, tylko czytają książki. No a co robi Czatuś? Czatuś napisał tak. Na świeżym powietrzu można spędzać czas. A to Dzieci w mają Polsce? frajdę w wodzie i piasku, a ty możesz mieć chwilę relaksu, gdy bawią się przy brzegu. Dobrze przy brzegu, a nie gdzieś tam już na horyzoncie odpływają. Warto zabrać namiot plażowy, zabawki do piasku i lekkie przekąski. Tutaj nie dopisał, czy to dla nas, dla dorosłych, czy to dla dzieci mają być te przekąski i zabawki do piasku. Totalnie brzmi jak nawiedzony. Totalnie brzmi, no. Nic nie wiadomo o co chodzi. Nie to wiadomo. jakaś całkiem- Nie, mnie to bardziej brzmi jak te rady, co jak się zaczęła pandemia i Ministerstwo Zdrowia albo Edukacji mówiło, że no jak pracować, kiedy dzieci są w domu, może na przykład poprosić, zaplanować im różne ciche zabawy. Więc, Znaczy tu mi się przypomniała jedna ciekawostka, anegdota. Moja mama mi kiedyś sprzedała taki motyw, że opowiadała, czy pamiętam, jak była zmęczona po pracy i ja się chciałem bawić, to wymyśliła taką zabawę, że bawimy się w dżownicę. I to polegało na tym, że ona się po prostu kładła, ja się miałem położyć obok i moja mama mówi, a teraz bawimy się, jesteśmy dżownicami i leżymy w kałuży. Dżownice się bardzo wolno ruszają, po prostu sobie leżymy i mi ta zabawa strasznie pasowała i naprawdę ją później wykorzystywałem, więc możecie dopisać, tam możesz dopisać do tej listy spędzanie wolnego czasu z dziećmi, zabawa w dżownicę w kałuży. Później Czatuś jeszcze napisał, że spacery po lesie lub po parku, dla dzieci to przygoda, dla dorosłych kontakt z naturą i wyciszenie. Nie wiem w jaki sposób, jeżeli dzieci są w pobliżu, coś mu się pomyliło. I wycieczki rowerowe z fotylikiem lub przyczepką. Zawsze można ją odłączyć przy dużej prędkości. No, tak więc by połączyć ruch z odkrywaniem nowych miejsc. Tak, spokojniejsze aktywności, poranki na trasie lub na balkonie, kreatywne Na trasie? zabawy. Na tarasie, dobra, może zależy, być. gdzie pracujesz. Tak, wspólne rysowanie, lepienie z plasteliny, czytanie książek, no. A jak pogoda nie książki. dopisze, kącik filmowy. No, co ja To jest ten twój czatuś, zaraz zapytaj go, co jakie filmy proponuje, bo znając życie, że to jest twój czatuś, to To jest wiemy. mój czatuś, to on zaproponuje teksańską masakrzę łańcuchową Dajże albo nam. twojego ulubionego karła. No, tak więc takie rzeczy i no, pokrótce tak odpowiedział Czatuś na to pytanie. Czy ciebie to satysfakcjonuje? Czy ci się to podoba? Znaczy, wydaje mi się, że jest to dosyć wyidealizowany obraz i wydaje mi się, że Czatuś chyba ściemnia, że ma dzieci.
Wiesz co, nie wiem, Ale czy on się... pisałeś, że ma jedno dziecko, że to jest córka, która... Nie wpisałem już bez... Co ty myślisz? Pisz, ale ma udawać tego naszego łonego. Ale ja uważam, że nie może go udawać, Bo jest Ale- niepowtarzalny oczywiście. Jest I tu niepowtarzalny. puszczam oko do ciebie, tak, on jest niepowtarzalny. Dobrze, ale ja zacytuję. Powiedział, że nie obrazi się, jeśli zastąpi go dzisiaj czatuś, chyba, że padnie, nawiedzonego nie ma, ale mamy lepszego gościa, wymyślonego przyjaciela od Mikołaja, to mogę się zdenerwować. To więc to nie padnie, tego nie powiemy. Więc dopisz tam, że ma córkę, że ona tam już No 7 właśnie, już chyba napisz miała. mu, żeby odpowiedział jak rodzic tam, nie wiem, iluś tam letniego dziecka. Dziewczynki imieniem Zuza. Bo akurat tak się nazywa jego córa. Zuzło ją opisuje. No faktycznie, nie? Tak, no strasznie to skomplikowane, co mówicie i dużo znaków, ale napiszę mu to. To Tylko da- wiesz, bo on teraz to może być skrzywione, nie? Bo ja z moim czatusiem rozmawiam i mój czatuś jest już nastawiony w pewien sposób. A nie On wie, czyścisz jak mi historii? odpowiadać. Słucham? Nie czyścisz historii? Nie, bo on pamięta. Cały czas. Tak, Okej. on pamięta Nic, i on wie, super. że wiesz, że ja lubię to i teraz jak mu powiem, a wczuj się w tatę małej dziewczynki, to może to on może, wiesz, od razu zaalarmować jakieś służbę, bo to jest tych rzeczy, nie? Więc może to być taki problem, nie? A ty używasz na telefonie swojego czata GPT, czy nie? Oczywiście, że nie. No to ty masz czystą To kartę. ja nawet nie wiem, gdzie go ma. Daj mi święty spokój. To ty miałeś. Ty powiedziałeś, że to zrobisz człowieku. Ja powiedziałem, ja to wymyśliłem, ty w ogóle napisałeś Ja powiedziałem, później że ja nie mam czasu. temu nawiedzonemu tatełowi, że ty wpadłeś na pewien pomysł. Nie, oj kolego, ja ten czat mam, że proponujemy, jest liczba mnoga, bo pisałem o tobie i twoim zespole, więc daj spokój. No. Czytaj, tam ja sprawdzę jak był ten film, bo może czatuś uzna, że ty chcesz ten film ze Schwarzeneggerem z córeczką, która zachorowała na zombiakowość, wiesz? Może to mam. Mandy. O Mandy? Mandy się chyba nazywało. Jeszcze nie pamiętam. Dobra, ale szukaj tej odpowiedzi. Ale jakiej odpowiedzi teraz? Bo przecież pytanie, to już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Dobra, to przejdźmy do następnego pytania. No. Tragedia. Jak zawsze u ciebie tutaj. I tu znów... Maggie, nie Mandy. No, Maggie. Już? Ustaliliście sobie? Dobrze. Tak jak przeczytałam na jednym z rodzicielskich forów, wpis, że jeden z ojców poznaje, że 1 września się zbliża, po tym, bo widzi tylko, że z karty schodzą kolejne transakcje na Vinted. Napisał to tata nastolatki. I tak jakby młodsi przygotowują się do szkoły, kupując kredki, piórniki i tak dalej, a już nastolatkowie dbają o tak zwany wrześniowy glow up, czyli odpicowanie się na początek szkoły. Jak w waszych czasach, w czasach waszej młodości wyglądało coś takiego? Odpicowanie się? Tak. Czasem się człowiek umył. Jak dobrze poszło, to mama pozwoliła na 1 września nie tylko na Wigilię się wykąpać, nie? W oborze. Nie pokarpił. Nie, Najpierw karpa. Wiesz to zacznijmy w ogóle od tego, że to w czasach naszej młodości, czyli obecnie dalej, bo Nie było kart kredytowych. Wczesnej my młodości, tutaj sorry. ze złym ojcem to jesteśmy jeszcze w sile wieku, albo nawet jeszcze chwilę przed. Ja bez tej siły już. Bez tej siły, a ja bez wieku. Ja bez wieku. W ogóle absolutnie nie ma czegoś takiego jak lata Dobra, młodości. nie? Errata w waszych czasach szkolnych. Totalnych. Tyta, znaczy po niemiecku Schultüte. To było po naszych czasach. Żaden glow up, żaden coś. Pierwsza klasa dostawałeś tytę i koniec. A później co? No to trzeba było kupić piórnik, książki, Nie, no, zamknąć mordę. No dobra, ale to wiesz, jakoś się przygotowywałeś, no to nie wiem, czasami wiesz. Ale byliście pan Kant, nie wiem, może No tak. nowy kolor irokeza. To, ale właśnie chciałem powiedzieć, że on kompletnie rączki. tego nie ogarnia, bo na przykład wszystkie takie kinderpunki i różne inne, ale jak to się wtedy mówiło, pozerskie ekipy, to dopiero się na wakacje farbowały włosy. Tak. Bo przecież mamy im wtedy się zgadały. Tak, wtedy mi się zgadzałem. A ja miałem długie pióra, ja nie miałem, ja i Rola miałem później, teraz mam i Rola. Wtedy nie miałem, ja sobie, jak sobie wyciąłem, wtedy nie wiem, pierwsza w tym miałem tak 13 lat, ale To ja irokeza zrobiłem właśnie zaraz po maturze.
bo był przesąd, żeby nie obcinać włosów, nie? Do matury. I wtedy Ale 3 razy podchodziłeś, to ci dopadło. nie podchodziłem 3 razy, to wiesz, to by się mylą podchody. Nie, generalnie... Ty to miałeś, nieważne. Generalnie to nie obcinałem wtedy włosów i pamiętam, że później po maturze poszedłem do mamy i powiedziałem, wiesz co, bo ja teraz idę sobie obciąć w końcu na tego irokeza, nie? No ja mama stwierdziła, że jestem jakiś nienormalny, bo zaraz idę na studia, nie? I że jak to będzie wyglądało na studiach, więc ja tak posiedziałem chwilę, wróciłem tam do pokoju, posiedziałem chwilę i mówię, dobra, inaczej ugryzę temat, poszedłem do matki i mówię, wiesz co, idę sobie podciąć boki trochę, nie? No to poszedłem sobie podciąć boki na 2 mm, a resztę zostawić na 14 po środku, no i miałem irokeza. To faktycznie niektórzy wykładowcy na studiach różnie na to patrzyli, ale można powiedzieć, że to był właśnie mój taki glow up po zakończeniu akurat liceum. Natomiast tak, no to ja jak się przygotowywałem w sumie w ten sposób, że faktycznie często farbowałem włosy. Nie miałem irokeza, ale często farbowałem włosy. Zazwyczaj to było albo na czarno, albo na blond i w zależności od nastroju, jakim wchodziłem. Tak. A tak tleniłeś? Tak, tleniłem, coś takiego jak ty masz właśnie u siebie, to mniej więcej taki kolor mi wychodził, nie? Ładny bardzo. Bardzo ładny, tak, aczkolwiek raz na przykład wyszło mi zielone, nie wiem czemu, ale stwierdziłem, że kurde jest wpyte i tak zostanie, nie? No, ale po 2 czy 3 dniach szkoły jednak zmieniłem ten kolor, bo nieprzychylnie było na to przez nauczycieli jakoś patrzane. Jeszcze ten blond to jakoś tam... W której to szkole było? W Sienkiewiczu. Ja do Sienkiewicza chodziłem na Taudzenie. Czyli tam, gdzie ten shop i... Ja ci powiem, bo ona, zobacz jak jej się oczy teraz zaczęły świecić, bo ona nie jest ze Śląska, ale akurat tę szkołę kojarzy. Tak? Tak. Nie wiem, o czym mówisz. A mieliście, w takim razie mówisz, że na studiach źle patrzono na jakieś właśnie takie, czy zdaniem twojej mamy, zmiany wyglądu, to jak to było, kiedy byliście licealistami, czy nauczyciele? Tak, to zaraz, to o co chodzi w tym pytaniu? Bo najpierw miało być o to, że nastolatki, to jest glow follow-up, rozumiesz? Rozwijamy rozmowę. Nie trzeba mieć listy 40 pytań i z nich można podchwycić wątek jakiś ciekawy. Tego pytania, bo to... Ty na pewno mieszkasz z kobietą w domu, chłopie, bo powinieneś być nauczony, że rozmowa nigdy nie leci z kobietą po torach, tylko to jest po prostu pinball, nie? To się odbija w różne te kierunki, więc daj tutaj popłynąć temu, rozmowę, wiesz, ułożyć, no więc... Nie będziemy układać rozmowy. Jaki wątek teraz zmieniasz, że co? Że jak na to patrzyli w liceum? Tak, czy jakby jak przychodził ktoś taki... Ktoś jakoś, nie wiem, super odjebany tego 1 września, to... Nie. To... nie wiem... Były jakieś restrykcje, bo no teraz dużo się o tym mówi, że no nastolatki się tak ubierają bardzo wyzywająco, coś tam, czy jakby te wasze stylówki, zielone włosy, blond też podchodziły pod takie surowe ocenianie? Czy u mnie, no mówię, no to bardziej gdzieś tam miałem koleżanki, które były bardziej wykolczykowane, dajmy na to w liceum i na to jakoś nie patrzano w żaden sposób, nauczyciele nie patrzyli na to w żaden sposób, wiesz, żeby, nie wiem, jakoś je wyróżniać negatywnie, powiedzmy, spośród tłumu. A do mnie po prostu się przyzwyczaiły, że no też jestem jakiś taki trochę dziwaczny i tak dalej. Jedna nauczycielka na koniec szkoły stwierdziła, że jak mnie chyba tam 2 lata później spotkała już w trakcie studiów i się pytała, o co tam u ciebie słychać, Mikołaju? Ja mówię, że fajnie, że studiuję to i podoba mi się na tych studiach, nie, że tam zacząłem pracę i tak dalej. Ona, to się bardzo cieszę, kamień z serca, bo ja byłem przekonany, jak na ciebie tak patrzyłam, że ty w narkotyki pójdziesz, nie? Więc jednak jakiś stereotyp był, że kolczyki, dziwne kolory włosów, to pewnie narkotyki i tak dalej. No ale dobrze, no to zły ojcze, może ty powiedz coś tutaj od siebie. Ja bym nie odpowiedział, ale te pytania są po prostu tendencyjne. Tyle, no co ci mogę odpowiedzieć? No ja nie miałem żadnych takich problemów. Tylko zmieniałeś 5 razy szkołę, nie? Tam cię wyrzucali, ale to... 4 chyba, bo studiów nie liczę. To nie za wygląd, to za nastawienie. Nie, to akurat z pierwszej, znaczy mógłbym policzyć, no akurat nie za wygląd, faktycznie nie za wygląd, ani razu chyba i nie no, pierwszego irokeza miałem, nie pamiętam właśnie kiedy, ale ja się, bo pytanie było najpierw te glow-upy, stroll-upy, no do mnie można się było przyczepić o milion rzeczy, wygląd był chyba najmniejszym problemem w tych, ale faktem jest, że w jednym z liceów, w drugim akurat jak przyszedłem, to pani na pierwszej lekcji powiedziała mi, że mam za dużą kurtkę i za głośno tupię, bo chodzę w glana, no to było jedyne, ale
Czy mnie to kiedykolwiek interesowało? Nie, no więc... Zresztą dostałem list, zanim przyszedłem do tej szkoły, że podpadnę tej pani, więc byłem przygotowany na to. Ja raz miałem na studiach, teraz mi się przypomniało. Na totalnym kacu byłem akurat i facet z ekonomii poprosił mnie, żebym do tablicy podszedł. No, miałem akurat na sobie koszulkę KSU z wielkim napisem idź pod prąd z tyłu. No i zadał mi tam serię pytań, gdzie co jedno pytanie pomocnicze to były koła ratunkowe z betonu po prostu, które on mi rzucał i po prostu odchodząc od tej tablicy tam było totalne zero. I tylko zaśmiał się, powiedział, no nie zawsze warto iść pod prąd, proszę pana. A z prądem płynął śmieci, powiedział Mikołaj i to był koniec tej szkole. Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby, nie? Nie ma. No dobrze, ale to już jak skoro chcesz wrócić do tego glow upu, to polska szkoła też przechodzi teraz pewnego rodzaju glow up. Czy podobają wam się te zmiany, które proponuje ministerka Nowacka? Czy są potrzebne? Czy to jest dobry kierunek? Czy nie? No o jakich konkretnych zmianach, bo to tak teraz wiesz, takie rzucone troszkę w eter, co, bo wiesz, dużo rzeczy proponuje Nowacka. No dobrze, to zacznijmy od tych, które się pojawiają w tym roku, czyli że tak, znika HIT, będzie zamiast niego obowiązkowa edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna. Ferie będą zamiast w 4 terminach w 3. Zmiana numer 3 to religia tylko raz w tygodniu oraz są zlikwidowane okienka lekcyjne oraz zmiany w podstawie programowej WF-u. To są te najbliższe zmiany. Programowe WF-u? Tak, we WF-ie. Ćwiczyć będą musieli, wiesz, w końcu. No, będą testy sprawnościowe, ale też ma być takie nieco przychylniejsze ocenianie uczniów. W sensie, że już nie trzeba będzie skoczyć przez kozła i nauczyciel wystawić na przykład ocenę, nie wiem, 4,6, nie? Tylko no, kto nie będzie chciał się podjąć ćwiczeń, będzie mógł na przykład nie wiem, pójść na spacer. Znaczy dla mnie z jednej strony jest to totalnie idiotyczne i głupie, bo wiesz, to nawet jak rozmawiam z córą i ona mi mówi, że są dzieci, które się tak stresują, że one nie muszą nigdy odpowiadać ustnie, tylko mogą usiąść sobie w kącie i sobie napisać na karteczce na przykład odpowiedź i się przygotować do tego. No to ja myślę, no wiesz, to nie przygotowuje do życia, bo później pójdziesz gdziekolwiek do roboty, zawoła cię szef, to nie powiesz mu, słuchaj, zamknij mordę, bo teraz ja muszę usiąść w kącie z karteczką i sobie przygotować Przepraszam, ja ci się odpowiedź. wetnę, czy ja mogę zacytować twoją dzisiejszą rozmowę z twoją przełożoną? Bo właściwie to tak mniej więcej zabrzmiało. Ja akurat mam ją napisać. Nie cytujmy tego, Nie? lepiej. Dobrze, nie, no bo okej, bo to tak jest... bo nie wiadomo, gdzie to tam Dobrze, wiesz. tu już się nie wcinam, spokojnie, Przesiąka. kontynuuj. No, w każdym razie generalnie no to nie jest jakby moim zdaniem okej, bo szkoła powinna wystawiać nas na pewne stresy troszkę tak jak szczepionka, gdzie przyjmujesz po prostu mniejszą, słabszą dawkę choroby, żeby się na coś uodpornić, nie? Jeżeli chodzi o WF, no to ja nawet o tym u siebie na stronie pisałem jakiś czas temu, o skoku przez kozła, gdzie no tam po prostu ludzie to się odzywali no w setki. Czy rzut piłką lekarską, dla niektórych koszmar, dla niektórych przyjemność, prawda? No i wiadomo, że to jest oczywiście zależne od tego, że każda jednostka ludzka może być inna i okej, no ktoś będzie na przykład typem takim, że będzie rzucał tą piłką, bo będzie silny, ktoś inny na przykład będzie lepszy w biegi. Nie? No tak, ale czy właśnie nie jest zasadna w takim razie ta ocena za wysiłek, za chęć, za staranie, a nie po prostu za to, że nie wiem, ktoś się urodził i jest taki dobrze zbudowany, wysoki, ma długie ręce, nogi. Ale nie, stop, bo twoje pytanie Jezu, ale odnosiło się do zmiany. Tak, odnosiło się do zmiany. Zmiana ma być taka, że dziecko będzie mogło się przejść. Nie będzie w ogóle wykonywało ćwiczenia, tylko będzie się mogło przejść. Taka jest zmiana. Jeśli mówimy o takiej zmianie, to jest ona całkowicie irracjonalna. To, że dziecko będzie mogło zrezygnować z ćwiczeń tylko dlatego, że się nie czuje na siłach, żeby podejść do ćwiczeń, jest żenujące i tutaj się zgadzam całkowicie z Mikołajem, że to dziecko ma podjąć próbę ćwiczenia. Ono nie musi być w tym dobre, ono może być w tym fatalne. Tutaj Mikołaj, dzięki, widzę, że pamiętasz, że ja akurat miałem za rzucenie tą piłką lekarską dyplom, więc tutaj wiadomo, że to był uśmiech, ale nie no, generalnie dzieci mają cokolwiek robić. To jest tak, jak bardzo często było pytanie, po co dzieci grają w chińską piłkę nożną. Nie wiem, czy kojarzycie, jak to wygląda. Że w podporze na rękach i na nogach kopiecie piłkę. Tak, no. Wiesz, po co jest to ćwiczenie? Bo od wieku dziecka do tego momentu, jak zaczniesz w to grać, nagle przestajesz ćwiczyć obręcz barkową.
te ćwiczenia są po to, są tak ogólnorozwojowe, żeby utrzymać jakkolwiek tą kondycję. Mówię to ja, jako osoba, która się notorycznie łamie. Czyli nie będą tego te dzieci ćwiczyły, tylko pójdą na 64. spacer w tym roku. Bo tak uznano, że nie będą robiły ćwiczeń, bo jednak te ćwiczenia nie są fajne. Jest to upośledzające dla dzieci. Po to jest WF, żeby był ten ruch skoordynowany. Ale upośledzające dla dzieci nie jest shamingowanie przez, nie wiem, WF-istę, że jest zerem, że słabo ćwiczy i tak dalej. Ale to mieliśmy teraz właśnie dwie rzeczy, bo Skrajność. powiedziałaś teraz, że mówimy o tym, że dziecko będzie mogło zrezygnować z ćwiczeń. Nie, że będzie dostaje oceniane. alternatywną wersję ćwiczenia, tak? Czyli, że na przykład właśnie idzie na ten spacer, żeby po prostu uczynić ten ruch dla dziecka czymś mniej stresującym, bo z tego, co rozumiem, z tych badań, dzieci po prostu nie ćwiczą na WF-ie i jakby jeżeli ten WF będzie tak stresujący i będzie się wiązał, nie wiem, z różnych przyczyn, bo jakby nie mam wiedzy, dlaczego to wygląda w ten sposób, ale dane są jasne. Po prostu dzieci przestają ćwiczyć na WF-ie, dostają zwolnienie od lekarza, od rodziców, nie jest trudno to załatwić, więc co zrobić, żeby one w ogóle zaczęły ćwiczyć, a To jest nie... wina rodziców właśnie, w wielu przypadkach to jest wina rodziców. Ilu rodziców daje dzieci na prywatne zajęcia sportowe, ponieważ na WF-ie się stresują? Ilu dzieci, znaczy a ile dzieci na tych zajęciach w końcu może robić, nie wiem, coś, co im się podoba. Bo albo na przykład, nie wiem, na WF-ie nie mają możliwości w ogóle... Będą grały w piłkę nożną, bo to jest sport, który wszyscy Polacy lubią, więc piłkę nożną. Mamy 3-4 sporty do wyboru. Zobacz sobie, jak wygląda lekkoatletyka w Polsce. W wielu ośrodkach miejskich, nawet nie mówię o takich wielkomiejskich, ale tam, gdzie masz na przykład możliwość ćwiczenia piłki nożnej, w młodych wiekowo grupach, większość to dziewczynki, ponieważ wszyscy chłopcy są na piłce nożnej. Więc nie ma ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zakładamy oczywiście, że do pewnego momentu piłka nożna jest ogólnorozwojowa, ale teraz, gdy masz 5 do 6 treningów już nawet dla kilkulatków, bo są takie drużyny już takie sportowe w Polsce, gdzie masz 4, 5, 6 treningów dla małych dzieciaków, one są tam przeciążane, one wcale nie mają takiej ogólnorozwojówki, o jakiej myślimy, tylko one już są nastawione na konkretną karierę. WF jest po to, żeby dziecko, które nie czuje się właśnie komfortowo, także w swoim ciele, które nie czuje się komfortowo z ruchem, po to, żeby tego ruchu zaznało i to co Ty powiedziałaś, bo tu był problem taki, że nauczyciel go będzie shamingował. To jest kwestia, że ten nauczyciel ma nie shamingować, tylko ma motywować te dzieciaki, ale nie będziemy zmieniali systemu, jeśli będziemy mieli nauczycieli, którzy będą nie mieli dla tych dzieci, to ten system się nie zmieni. Tutaj chodzi o to, że to dziecko ma ćwiczyć. To, że my jako rodzice powiemy, on tam sobie lepiej poćwiczy. No tak, a widziałaś, jak wygląda przygotowanie, nie wiem, kadry za granicą olimpijskiej, jak te dzieciaki od któregoś roku życia trenują cały czas to samo, są przeciążenia, są zwyrodnienia i nie są wcale przygotowane do życia jakiegokolwiek. Ten sport ma być po to, żeby to dziecko dotleniło mózg. Więc ja akurat uważam, że jeśli chodzi o spacer, to spacer to sobie może dziecko przed szkołą zrobić, albo jeszcze lepiej po szkole z rodzicami się przejść, to przynajmniej chwilę razem spędzą. A nie, że rodzice wsadzą je w furę, zawiodą na drugi koniec miasta na trening, poczekają, nakarmią i tutaj akurat nie piję do nikogo personalnie, ale pamiętam, jaki był trening sztuk walki tutaj w pobliżu, jak przyszły dzieciaki i kolega, który też jest trenerem sportowym, zobaczył, że dzieciaki dostają na przykład w trakcie przerwy tubę ciasta czekoladowego i to nie jest żart. I on spytał, Tubę? no tak, takim okrągłym a la roladę, nie? Tak wygląda tuba ciasta. I on to opowiadał, on akurat ten ludzi mówi, że podchodzi do babki i mówi, czy pani jest świadoma, że za chwilę to pani dziecko będzie robiło przewroty w przód, bo to jest trening, no akurat chyba powiedzmy, że to było judo, No nie? tak. Ale nie, ale te dzieci muszą, bo to ma fajnie wyglądać. Więc dzieci mają marcheweczki, to tamto, sramto, cukiereczki, ciasteczka. To nie jest już to już wiesz, to nie o to chodzi w tym wszystkim. Znaczy ja też w ogóle wydaje mi się, że wiesz, gro dzieci jest takich, że siedzą faktycznie w tych telefonach, smartfonach. Rodzice są przepracowani, bo my jako naród jesteśmy cholernie przepracowani. Nie mamy czasu i tak dalej. Jak myśmy jeszcze byli dzieciakami, ja i na przykład zły ojciec, no to my większość czasu spędzaliśmy na podwórku, nie? Się wychodziło po prostu w jakikolwiek sposób i wtedy się spacerowało z ekipą, czy się poszło na jakiś trening, czy właśnie na kosza, czy na piłkę nożną, cokolwiek, nie? Natomiast na dzień dzisiejszy rodzice nie mają czasu ani dzieci wyganiać na dwór, ani nie każą im wychodzić na dwór. Ja w wakacje teraz jak chodzę po osiedlu, to osiedla są puste. Ławki, place są puste. Za moich czasów, jak ja byłem szczylem, no to w wakacje cały czas były osiedla po prostu pełne dzieciaków, nie? No i do czego zmierzam? Do tego, że teraz ten WF pozostaje jako taki ostatni bastion w sumie jeszcze wymuszający na dzieciach pewne
pewną sprawność, tak? Pewną jakąś zachętę do jakiegoś działania, do ruchu. Jeżeli dziecko będzie miało wybór, które cały tydzień siedzi, jest małym grubaskiem i siedzi na telefonie i ktoś mu powie, słuchaj, teraz biegamy na 100 metrów, to on powie, nie, ja nie chcę, ja wolę iść na spacer, nie? I on będzie jeszcze grubszy, a za 10 lat to już w ogóle będzie, wiesz, Manuel Uribe i nie wyjdzie ze swojego łóżka, nie? No ale uważacie, że taki... taka osoba, która, nie wiem, już z defaultu nie jest sprawna i jakby ma za zadanie biegać na te 60, 100, 200, 600 metrów, czy jakie tam są dystanse, to że ona podejmie tę próbę, czy jakby właśnie się wycofa, czy może lepiej jest, jeżeli ona w ogóle jakąkolwiek aktywność fizyczną podejmie na tym WF-ie, bo no chyba u was w szkole też tak było, że te osoby, które były najwolniejsze, nie wiem, które były grubsze, no zawsze spotykały się z jakimś ostracyzmem, hejtem, chociaż tak tego się wtedy nie nazywało, tylko uszczypliwymi uwagami, czy jakoś inaczej. No ale, Poza Próby na bramkę. no, ale nie, no poczekaj, bo wracamy znowu teraz do tematu tej zmiany w szkole. Czy ty proponujesz, że ma być zupełnie jakieś alternatywne ćwiczenie, czy tak jak powiedziałeś, jakiś spacer, jakiś lżejszy wysiłek? Bo ja tego nie rozumiem, bo dla mnie to jest dziwne, bo tak, za naszych czasów były dzieci grube, tam, na przykład ja, nie? I na tym WF-ie trzeba było ćwiczyć, zacisnąć zęby i ja wiem, że to może nie jest wychowawcze i teraz wszystkich zagłaskajmy, nie? Ale ja też trenowałem wtedy różne sporty, jakieś sztuki walki, później nawet na piłkę nożną też poszedłem oczywiście, bo to było najbardziej dostępne, ale to nie interesowało, nikt nie pytał się, czy mam nadwagę, no to wiesz, no trzeba było działać i tyle. A teraz jak będziemy mówić, no masz nadwagę, to może nie biegaj. No nie tak to działa właśnie. No może jasne, że bieganie akurat nie jest sportem dla osób z nadwagą, ale po to masz WF-istę, który jest technicznie rzecz biorąc, teoretycznie przynajmniej, wykształconą jednostką, która powinna wiedzieć, jakie masz mieć ćwiczenia, żebyś coś zrobił, a nie, że przyjdzie gruby Jasiu i powie, no nie, ja to bych se zicnął, bych se coś Tak. zjadł, Ja nie? miałem właśnie- I spacer to sobie mogę ciulnąć, bo tam w sklepiku sobie kupię taką rurkę z kremem, nie? No, No nie, no to nie jest tak, no jak go nie zmotywujesz, niestety, ale mamy dzieci otyłe, mamy coraz większą epidemię nadwagi i otyłości w tym kraju i trzeba przełamać tę barierę. To nie jest tak, że możemy, jak będziemy im folgować, niestety to jest straszne, ale wielu z tych dzieciaków nie można folgować, tylko trzeba to zrobić. Ja wiem, że zabrzmi to brutalnie, ale trzeba je po prostu przymusić do tych ćwiczeń. Jak się zaczną ruszać, może tego nie polubią, ja to rozumiem, ale jeśli nie będą w ogóle do tego motywowane, to na pewno tego nie polubią. Ale to Tak. jakie widziałbyś zmiany, które mogłaby, nie wiem, wprowadzić systemowe, żeby faktycznie te dzieciaki przymusić do tych ćwiczeń? Żeby przymusić do ćwiczeń, no, No wiesz tak co? jakby, żeby zmniejszyć tą epidemię dzieciaków, które po prostu nie ćwiczą, tak? I żeby one widziały w tym ruchu, bo jakby w dzisiejszych czasach ruch to nie jest już jakby fanaberia, tylko to jest konieczność przy naszym trybie życia. To jest coś, czego potrzebuje nasza psychika, to jest coś, czego potrzebuje nasz organizm. Więc jak system może odpowiedzieć na to, żeby w dzieciakach tą potrzebę zaszczepić? ja mam wizję No. taką, żeby to wyglądało troszkę tak, jak na przykład masz w koledżach w Stanach, że zapisujesz się, masz na przykład do wyboru siatkę godzin i musisz sobie samemu wybrać tą siatkę godzin, w jaki sposób ją zagospodarujesz, Trochę nie? tak jak na studiach chyba, nie? Mniej więcej, Teraz chociaż wiesz, nie? na studiach to było po prostu masz iść na to i zaliczyć to i koniec, nie? Tak nie wybieraliście sobie Nie, sportów? my raczej niespecjalnie, nie? Menci studia, daj spokój. No, natomiast wiesz, powinno być coś takiego, idziesz na WF i teraz wybierasz sobie, czy ty chcesz na przykład bardziej iść właśnie w lekkoatletykę jakąś, czy ty jesteś gibki, sprężysty, będziesz skakał, biegał, dajmy na to, czy ty chcesz iść bardziej w sporty siłowe, czyli nie wiem, jakieś ciężary, siłownia i tego typu rzeczy, czy będziesz szedł w gry zespołowe, dajmy na to i masz do wyboru 3-4 alternatywy, ale którąś wybrać musisz. Tak jak masz na studiach, dajmy na to, co mieliśmy do wyboru, język. I Jako ćwiczenia fizyczne? nie, no mówię, tylko że tam na przykład miałeś język do wyboru, nie? Że Dobra, musisz wybrać język Znaczy i nie to masz, byłoby musisz fajne wybrać, i myślę, nie? że też jakby taka bardzo ogólna ścieżka, czy jakieś tam ćwiczenia po prostu Ale znowu ogólnorozwojowe. mieszacie nie? teraz pojęcia, bo wy mówicie o czym, kiedy ktoś może zdecydować. 7-8-latek nie zdecyduje, nie podejmie tej decyzji, a ta zmiana musi się dokonać na początkowym etapie WF-u, kiedy to dziecko zaczyna się uczyć ćwiczeń i kiedy ten rodzic może je motywować. Jeśli rodzic powie od razu, że mój dziubdziuś jest tak bombowy i świetny, że jak dorośnie będzie miał 2 metry, więc on już musi iść na kosza, to takie myślenie życzenia nic nie daje. Najpierw ma być ogólnorozwojówka. Połowa dobrych drużyn sportowych składa się z tego, że najpierw te dzieci, jak chcesz je zachęcić, to mają ogólnorozwojówkę.
Tylko w piłce nie trzeba dawać ogólnorozwojówki, bo te dzieci już są sfokusowane, bo tatuś myśli, że dziecko zagra w Bayernie i będzie go utrzymywało przez całe życie. Większość tych sportów najpierw wkręca dzieci przez zabawę i to jest dokładnie metodą, która powinna być na WF-ie. Masz zabawę. W przedszkolu, jak są te dodatkowe zajęcia sportowe, bo też teraz jest tak, że trzeba mieć dodatkowe, bo nie masz tych normalnych w wielu przedszkolach już, to też zachęcasz dzieciaki przez zabawę, że masz taką grywalizację i to nie jest taka, że wszyscy mają medal za udział, albo wszyscy mają medal za zwycięstwo, albo nikt nie ma medalu, tylko to jest zabawa, która ma im sprawiać przyjemność i tak ma wyglądać WF w szkole. Ale ja nie będę tego jako specjalista zmieniał, ani nie zmieni się tego jedną ustawą, ani uchwałą, bo jeśli pani napisze, że ma być grywalizacja, to i tak połowa WF-istów da radę to zrobić tak, że rzuci im piłkę i kto pierwszy dobiegnie wygra i siedzi w kantorku. Więc to nie jest tak, że my to teraz rozwiążemy, nie? No ale możemy sobie o tym podywagować. Możemy, czyli... ale Miki dawno już miał wziąć, wbić tego czata GPT i zobaczyć, co powie nasz trzeci przyjaciel, bo on się obrazi za to, że cytuję, nawiedzonego nie ma, ale mamy lepszego gościa, wymyślonego przyjaciela od Mikołaja. Myślałam, że ten drugi cytat przeczytasz. Nie, w tym koszykówce nie. To akurat nie jest mój sport, przyznam. Koszykówka nie jest moim sportem, dlatego też podałem to jako przykład, ale pamiętam, że też graliśmy w kosza. Zresztą w jednym liceum byłem w klasie, gdzie było akurat niedoreprezentowanie mężczyzn. Jeden zdążył złamać kręgosłup na początku roku szkolnego, drugi miał jakąś chorobę, a 2 dostało zwolnienia. Więc jak my w kosza musieliśmy grać, to jako że nas zostało 6 na w miarę sprawnych nogach i rękach, to myśmy grali cały czas w tego kosza, nie? U mnie w liceum największą popularnością cieszyła się jednak kometka, bo mogliśmy się opalać na murku pod szkołą, a chłopcy grali na takim żużlowym boisku w piłkę. No i przynajmniej wiemy, skąd te twoje sukcesy na olimpiadzie zimowej, nie? Bo to faktycznie wszystko jasne. No bo to latem się palałyśmy. A dlatego mówię, tak, No. tak. No czatuś akurat tutaj w tym temacie to raczej nie odpowiada jakby swoją wolną wolą, tylko podsumowuje plusy i minusy tej nowej reformy i tego, jak ma wyglądać na przykład WF, nie? Że to będzie dawało rozwijanie kompetencji ruchowych, a nie tylko wykonywanie testów sprawnościowych. Nauczyciele zyskają większą elastyczność w doborze metod i treści WF. Czyli Nie rzucam tylko piłkę i standardowo gracie. idę do kantorku walić budę, nie? Fantastycznie. Ale ja się podciąłem, żeby tego nie powiedzieć, a ty powiedziałeś, nie bądź taki dla tych WF-istów, bo nie każdy. Nie każdy Oczywiście, że nie każdy, tylko 95%. Wiem, że to była moja trauma ze szkoły, bo mieliśmy takiego właśnie pana, który chodził w takim poliestrowym dresie i właśnie zawsze pił w kantorku. I no, tak jak normalnie masz, no dobra dzieci, kto idzie po piłki, to zawsze było takie, Boże, tylko nie wybieraj mnie, bo się zapalało światło, on tam taki siedział, taki mówię, tylko po piłki, proszę pana. Proszę. Jeszcze mógł zadać jakieś filozoficzne pytanie. Cześć dziecko, co myślisz o śmierci? No dobrze, ale bo tak się skupiliśmy na WF-ie, tam jeszcze jakieś inne chciałaś zmiany. Tak. Religia, no to religia, ja akurat mam krótki kaszel. No dobra, ale Weźmiemy do może szkoły. nie wiem, na przykład no, wywalenie hitu i zastąpienie go edukacją obywatelską, edukacją i wprowadzanie dodatkowo A edukacji powiedz mi, co to zdrowotnej. zmienia, bo to też jest ciekawe, bo wiesz, ja nie czytałem podstaw programowych, ale powiem ci, o co mi chodzi, bo ja na przykład byłem w eksperymentalnej klasie ze względu na tyle tych tam szkół i mieliśmy przedmiot, nazywał się, jak dziś pamiętam, kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Było w 7. i 8. klasie. Mieliśmy podręcznik, który sobie wtedy Unia, wiesz, jakoś tam sponsorowała, więc on miał chyba z 600 stron. W ogóle no, taka kobyła, każdy je dostał. Jakąś, no mam gdzieś tę krowę w domu, bo to faktycznie był taki duży podręcznik. No i wiedzę o tą, którą później musiałem mieć na studiach, to ja musiałem łyknąć jak, wiesz, jak mały Kazio w podstawówce, bo ktoś wymyślił nowy przedmiot. I okej, fajnie, bo musieliśmy się czegoś nauczyć, ale teraz kwestia jest tego typu, no jaka jest ta podstawa tego programu? No bo wiesz, w tym hicie teoretycznie oni się mieli użyć historii połączonej z teraźniejszością. Tego samego teoretycznie byś się uczyła w pewnej klasie liceum, a no, to jest kwestia zawsze programu. No tak jak był ten podręcznik do hitu napisany, tak samo i podręczniki zresztą tego samego pana, bo to Roszkowski też pisał podręczniki do nas do liceum, też były niezbyt wiele warte. No to za każdym razem kogoś wyrugować potrafili z tym podręcznikiem. To jest kwestia tego, co właściwie mają cię tam nauczyć. I na co liczymy? Bo jeśli liczymy tylko na zmianę nazwy i wiesz, odświeżenie podręcznika pod to, żeby inna opcja polityczna uważała, że jest ok. No, na przykład pan Roszkowski nigdy nie uznawał, że istniał kiedykolwiek Okrzeja Stefan, bo nie ma takiej osoby, po prostu u niego w podręcznikach nie było. No tu może ktoś uznać, że nie ma innej postaci. No i co ma robić ten przedmiot? Czego on ma uczyć? Bo wiesz, no ja przyznaję, nie czytałem przepodstawy, więc nie mogę się wypowiedzieć szczegółowo. Ale jeśli ma być zmiana spoko, no... A myślisz, wiem, no. że dzisiaj dzieciakom potrzebna jest taka
właśnie Nie, no nic im, edukacja kurwa, nie jest obywatelska. potrzebne, nie, nic im nie jest potrzebne. Niech siedzą w domu, pytają jak Mikołaj Czatusia GPT, czy w filmie Szczęki były Szczęki, czy kto ma wygrać wybory i niech wierzą, że są dwie opcje. No, nic nie jest potrzebne tym dzieciom. Ja wiem, ja mam świadomość, że to brzmi źle, bo dzieci są przeładowane nauką i widzę to, bo też mam dzieci. Ale jak ja później słyszę, że no może nie ten przedmiot, no żaden przedmiot nie będzie pasował, bo zawsze znajdzie się 10% rodziców, że a mi się matematyka nie przydała. No mi się kurwa jakoś przydała ta matematyka, a mi się historia nie przydała. No nie przydała ci się, bo siedzisz i napierdalasz w Counter Strike'a cały dzień, nie? Albo grzejesz gorzołem, no to ci się wiele rzeczy nie przyda. Naprawdę, no gotują mnie takie tematy. I później, bo Polacy to jest właśnie taki naród, wszyscy wybierzemy drużynę piłkarską, ja to byłbym lepszym selekcjonerem, a ja to bym reformę edukacji przeprowadził. W ogóle wszystko byśmy wymyślili. Tylko jak później dochodzi co do czego, to się okazuje, że żaden z nas nie jest specjalistą w tej dziedzinie, ale każdy się wypaszczy, każdy powie, że o, na WF-ie to tak, mój syn będzie siedział, a na historii to będzie czytał tylko o Romanie Dmowskim, albo na odwrót. Nie będzie czytał nigdy o Romanie Dmowskim. Każdy coś wymyśli. No jakąś podstawę wiedzy muszą mieć te dzieci. Muszą wiedzieć, jeśli chodzi już o jakieś wybory, powinni wiedzieć cokolwiek, co jest w samorządzie, powinni mieć jakieś podstawy przedsiębiorczości, żeby wiedzieli, gdzie w życie mają iść. No i powinni mieć podstawy jakiegokolwiek pisania, żeby wiedzieli, kto je okłamuje. No to takie rzeczy. No właśnie ja też się zastanawiam, na ile to w sumie te rzeczy, wątki, które są poruszane, mają być poruszane w tej edukacji obywatelskiej, nie mogą być realizowane na WOS-ie, nie? No to jakby ten WOS macie do tego przygotować. Nie wiem, czy jakby teraz trzeba tą młodzież jakoś specjalnie mocniej angażować? Może tak? Bo No może tak, jak idą na spacer na WF-ie. Nie no, ale... Wtedy sobie wezmą książkę z WOS-u. Ty chyba jesteś tego najlepszym przykładem, bo jednak w no. czasach licealnych byłeś zaangażowany społecznie, politycznie. I chodziłem na WF. I chodziłeś na WF, tak. Nawet w jednej szkole miałem wychowawczynię z WF. Aha, grubo, nie? A teraz coraz więcej osób, nie wiem, czy nie wie, kto jest na przykład prezydentem, kto jest premierem. Myślę, że te 20 lat temu ta wiedza jednak była bardziej To powszechna. znaczy ogólnie wiedza ogólna była znacznie większa, bo w nas się wszystkich ładowało multum informacji. Myśmy byli mega przeładowani tymi informacjami. Bardzo dużo się też wymagało. A teraz przez to, że właśnie wydaje mi się, że coraz mniej się wymaga. Jak ja słyszę, że tam, żeby zdać maturę, to już lata temu było, nie? Że ty na maturę z polskiego, ta nowa matura jak weszła, to sobie przygotowujesz swoją własną rozprawkę na swój własny temat. Ja poszedłem na maturę z polskiego i dostałem pytanie o książkę, której nie przeczytałem, była obowiązkową lekturą. Myśli nie przyda w życiu. wybrnąłem z tego w ten sposób, że tak dostałem 3. Nie? Pomimo, że mówiłem na temat książki, której nie przeczytałem, ale znałem autora, więc zacząłem coś tam kręcić i jakoś to wyszło, ale znałem autora, więc miałem podstawę, że mówię, dobra, to połączę te szlaczki i może na te 3 jakoś tam jeszcze dokuśtykam, nie? A jako, że teraz się wymaga coraz mniej i ta wiedza ogólna jest coraz słabsza, no to później masz ludzi, którzy myślą, no nie, no Ziemia jest płaska. No to zawsze myśleli, ale ja powiem Ci, że mam jeszcze też takie jedno, mogę mieć spostrzeżenie, dlaczego wtedy znali prezydenta. No też jest powód, co ty oglądasz wieczorem? Oglądasz wiadomości z dzieciakami? Nie. Bo masz do wyboru coś. Teraz po prostu masz większy wybór. Wtedy miałeś 3 kanały na krzyż, no bo mówią o takich starych dziadach jak ja i Mikołaj, nie? To wiesz, kiedy przecież ja za Bajtla to pamiętam, jak ja patrzyłem, była jakaś debata i Waldemar Pawlak był i ja tam chłopie zaszczawia, mówią, i trzeba było słuchać. Nie, bo to nie było nic, nie było telewizji, nie? Ja tam nie miałem, że przecież niektóre, teraz to dzieciaki oglądają ileś godzin dziennie telewizję, ja tam sobie machnąłem, wiesz, dobranockę i później te 15 minut wiadomości, bo tam czytam ile, zanim mnie wygoniono, bo zadałem jakieś, zresztą akurat mnie nie wyganiali za głupie pytania, no ale na przykład już uznali rodzice, że mam iść spać po prostu przy tych wiadomościach, więc wtedy się znało, bo widziałeś tych ludzi codziennie, nie? Ale teraz nie musisz, oglądasz sobie, machniesz sobie Netflix i w pompie to masz, bo już masz totalnie zupełnie inne życie, masz serial, okej. Człowiek się cieszył, że mu pozwoli mu siedzieć przed telewizorem. Ale nie słuchasz No. od tych przecież ameb, bo przepraszam bardzo, ale ja tych ludzi tak muszę nazywać, że kiedyś siedzę w jakimś lokalu i świetnie, leci ta piosenka z tego serialu tam Casa del Papel, nie? Ja mówię, to nie jest piosenka z tego serialu, Matole, nie? No to jest piosenka przecież włoskich partyzantów, nie? No nie, ale jak to? Ja mówię, Traktor. Mówię, gościu, ty w ogóle naprawdę nie wiesz, co to jest za piosenka, nie? Mówię, czy słyszysz, jak jest ten tekst? Ja mówię, nie masz obowiązku znania włoskiego, ale masz tutaj komóreczkę, wpisujesz tekstowo, czy jakieś inne strony i zaraz ci wytłumaczam, o czym to jest.
To jest przecież, tam, to wystarczy sprawdzić, co tam jest w tym tekście. Nie, bo to było w serialu. No to jak żyjecie sobie tym serialem, no to później nie będą wiedzieli, kto jest twoim prezydentem, ale będą wiedzieli, nie wiem, kto jest prezydentem Burundi, czy jakiegoś innego serialowego państwa, które akurat było dla niego ważne. No. To jest taka moja uwaga, bo twoje pytanie doprowadziło też ten zgorzkniały. Dzisiaj ja dzwonię do żeby on na coś odpowiedział. Wy się tam martwcie. Nie, ja nie będę odpowiadał. Dzwonię. Przepraszam, ja nie mówić. Dzwonię do nawiedzonego, to się wytnie. Gadajcie sobie, muszę numer znaleźć. Znaczy w ogóle to, co powiedziałeś też o tej twojej, znaczy w szkole sprzed tych, nie wiem, parunastu lat. Tak. To zanim może tutaj zadzwonisz, to będziemy mogli płynnie przejść, bo łączy mi się to z następnym pytaniem. Czy wasze dzieci poradziłyby sobie w tej waszej szkole waszej młodości, takiej No my sobie poradziliśmy, to czemu moje dziecko miało sobie nie poradzić? Okej, a chciałbyś widzieć swoje dziecko bardziej w tej twojej szkole, czy w tej jego obecnej? Zupełnie innej. Ale nie żyję w świecie z marzeń i muszę je przystosować do rzeczywistości, jaką ma. Miałem tutaj tydzień temu nadwaniku Dominikę z liceum Sowizdżała. Jest to jakaś opcja szkolna. Nie mówię, że perfekcyjna, bo nie mnie oceniać, bo tam nie byłem, ale brzmi dobrze, jest to sensowny program. Ale też jakieś minusy ma. No, każdy może wymyślić swoją drogę, ale to dziecko, tak jak powiedział tutaj kolega Mikołaj, patrz jak cię ładnie nazwałem, przepraszam, że się obraziłeś, tak jak powiedział Mikołaj, Jestem zaskoczony. staram, ale bo ja już jestem taki nerwowy, jak słyszę te pytania, tak. Nie? Ja wiedziałem, że nie mam tu przechodzić. Tak jak powiedział, przecież jego dziecko nie będzie w przyszłości mogło sobie zrezygnować z pytania, jak szef powie, to ja pójdę na spacer, nie? To nie jest tak. Życie nie jest usłane różami i ja nie mówię, że ta szkoła była idealna, bo nasza szkoła miała multum minusów, nie? To, że my wchodziliśmy na rynek edukacyjny, kiedy kończyły się możliwości przemocy, stosowania przemocy wobec uczniów, bo ja jeszcze pamiętam, że miałem pana z techniki, które mówili, o, ten tu potrafił wlać linijką, nie wiesz, o co chodzi. No tak. To jeszcze były te czasy, to się wszystko zmienia i super, że idziemy do przodu, bo ja też jakbym dostał linijką, to nie wiem, jakbym zareagował, skoro byłem tą osobą, która wyrzucała dzienniczkę i dostała uwagę, nie? Ostentacyjnie do śmietnika, że albo pani cofa tę uwagę, albo wyrzucamy dzienniczek, więc byłem średni w te negocjacje w pierwszej klasie podstawówki, bądźmy szczerzy. I nie wiem, czy bym chciał. No, mój syn jest w zupełnie innych warunkach, miał dużo bardziej wspierających nauczycieli, ale też są rzeczy, które mi nie pasują, no i zawsze będą nie pasowały. Jeśli chodzisz do szkoły państwowej, w której ten program ma być dopasowany do większości, nigdy nie będziesz większością. No, to jest... Ten program zawsze będzie miał błędy. Przede wszystkim będzie to, że chcecie wtłoczyć do społeczeństwa w sam środek. No nie jesteś w środku społeczeństwa. Żaden z nas nie jest na tej osi w środku, nie? To, że sobie ktoś uśrednił i wymyślił, że tak ktoś wygląda, no nie jest tak. No nikt nie jest idealnie na tym środku, więc do jakiej bym wolał, żeby chodził? Do takiej, jak ona by mu się podobała. No ale takiej na razie nie znalazłem i tyle. A zadając pytanie, czy wiesz, czy uważamy, że nasze dzieci by sobie poradziły w naszych czasach, no to wiesz, każdy rodzic ci powie, tak, moje dziecko ze wszystkim by sobie poradziło, bo moje dziecko jest najlepsze i tak dalej, ale dzieci te, co widzę na ulicy, one to by sobie nie poradziły. Nie? Bo to zawsze tak troszkę działa. Ja akurat, wiesz, uważam, że moja córa jest na tyle osobą przebojową, na pewno jest bardziej przebojowa na swój wiek niż ja byłem, bo ja w jej wieku, czyli lat 10, to byłem raczej taka szara myszka i cichy, a ona jest taka, że jest jej wszędzie pełno i ona się do wszystkiego pcha, chce próbować, na akrobatykę chodzi i tak dalej, gdzie ja to w tamtych czasach, mając 10 lat, to się wszystkiego bałem, czy jak mama mnie chciała zapisać, żebym na tenis chodził, to ja mówię nie, na piłkę nie, bo ja nie lubię piłki i tak dalej, nie? Więc myślę, że moja córa by sobie świetnie poradziła w tamtych czasach, aczkolwiek uważam, że jest multum dzieci, które by sobie nie poradziło. Czy dzwonię, może odbierze tym razem. Nie sądzę, bo powiedział, że nie odbierze, no ale też kłamał, nie? Też mówi, że nas lubi. No cóż, ale było, że próbowaliśmy. Wolimy jego niż tego lepszego gościa, wymyślonego przyjaciela od Mikołaja, no chcieliśmy. No trudno, no spróbujemy jeszcze później, mówcie. On teraz, wiesz, gdzieś tam wrzucił telefon po prostu za kanapę i tyle. Ale dzwonisz z tego nieznanego numeru? Nie wziąłem tego numeru, ale ja mu powiedziałem, że zadzwonimy do niego, żeby się nie obrażał, żeby odebrał, żeby... Bo właśnie, Państwo nie wiedzą, ale nasz przyjaciel, mocne słowo, zaniemógł, twierdzi, że go boli gardło
I jak, no niestety trochę mu nie ufam, bo nikomu nie ufam, więc zadzwoniłem faktycznie z innego numeru i porozmawiałem z nim chwilę. No brzmi troszkę gorzej niż zwykle, ale nadal go lubimy. Taki żarcik. No, proszę bardzo, pani, nie, bez pani, Zuzanna. Dobrze, a mówiłeś, że każda szkoła i ta dzisiejsza i ta obecna ma pewne braki, to jakby i że idziemy do przodu, to co się zmieniło na plus od jakby obaj macie dzieciaki już tak w wieku szkolnym, dobrze kojarzę? Tak. To co widzicie, że jest fajniejsze niż było w waszych czasach. To do kogo pytanie, bo ty patrzysz cały czas na Mikołaja i teraz on tam Może ty na zacznij. ręką, czy masz na ręką? No bo ty zacznij teraz, cały czas ja odpowiadam, No, a ja ty ci później, cały czas a ty patrzę, później no, mi tak przyznajesz siebie. rację No i bo na ja ci tym się będę, bo jest kończy. No. prościej, bo jak ja jej odpowiadam na te pytania, jeśli patrzę na siebie, no to niech tobie zadaję. Jakie było pytanie? Nawet nie wiem, jakie było pytanie. Nie, dobra, no co mi się teraz bardziej podoba? No powiem tak, Zatem, że nie biją dzieci. teoria mi się podoba, bo praktyka jest inna. Ja pamiętam, że my akurat mieszkamy dokładnie na pograniczu rejonów 2 szkół, więc pozwoliliśmy sobie, że wybierzemy z pszczelarzem szkołę. Sam wybierał, to nawet zresztą kiedyś podkreślał, że to było fajne. Powiedziałem mu, jaka jest szkoła taka, że pamiętam, że na końcu dawałem mu argument, iż który plac zabaw by wybrał. Ten, do którego idzie tylko kilkoro dzieci z jego wcześniejszego przedszkola, ale który ma 2 ławeczki, 3 huśtawki i miejsce, gdzie tata może usiąść, czy bierze ten, gdzie idzie cała klasa, ale mają rzadko jedną piaskownicę i no, będą troszkę mieli mniej ciekawe rzeczy. No wybrał tam, gdzie była większa oferta. No i pamiętam, że między innymi ze względu na jego specyficzne potrzeby podobało nam się to, że jest sala do SI. Mieli taką salę wyciszeń w szkole specjalną, no i korzystałem, nie wiem, raz na 2-3 miesiące posiedzieć sobie, nie wszyscy. Więc no, troszkę inaczej miał być nauczyciel taki, to go akurat zwolnili, bo prezydent naszego miasta jest przemistrzem, jeśli chodzi o rozsyłanie ludzi, bo mu się coś nie podoba, więc na pewno jest bogatsza oferta, ale z drugiej strony jest troszkę zmniejszona samopomoc uczniowska, bo u nas jednak, no też może to jest ze względu na to, że ci rodzice byli jeszcze z troszkę innych czasów, były takie rzeczy, że ci ludzie pomagali ci w nauce. Ja pamiętam, że jak dostałem w tym liceum, z którym się tak pożegnałem, moją pierwszą 1, no faktem jest, że się nie miałem, nie? To była moja wina, bo udawałem, że umiem niemiecki, nie mogłem tego nie robić, nie wiem po co to zrobiłem w ogóle, a to był język niemiecki, znaczy, że się go nie umie. No więc gdy siadłem z tą moją pierwszą glebą w historii, to już dostałem karteczkę, że pomogę ci, nauka, numer telefonu do koleżanki. Ale tak sama z siebie ci udała? Ta No karteczka? przyszedł do mnie z 2 ławeczek dalej, numer telefonu, pyk. No i pomaga mi z tym niemieckim, nie? No. Wyrzucimy z innych powodów. Nie, no to ja na przykład pamiętam, że na pewno mankamentem i rzadkością w sumie w czasach, jak ja wspominam, liceum. Powiedzmy liceum, bo to jest taki bardzo ciekawy okres w edukacji, myślę, nie? Że człowiek jest już takim młodym dorosłym, nie? Już można robić rzeczy, które robią dorośli teoretycznie, a nie masz jeszcze tej odpowiedzialności i tej wiedzy, którą mają dorośli, więc wtedy chyba najbardziej jest jakby wsparcie nauczycieli gdzieś tam potrzebne. No to na pewno jedna rzecz, ignorancja była kiedyś wszechobecna odnośnie ucznia poza jego wynikami. U mnie w szkole się z tym spotykałem na każdym kroku, poza jednym wybitnym nauczycielem, który był nauczycielem przez duże N. To był facet Grzegorz Kleszcz, mogę powiedzieć imię, nazwisko. Wybitny, sławny nauczyciel historii u mnie w liceum w Sienkiewiczu. I to był nauczyciel, który jak widział, że ktoś siedzi smutny, przygnębiony, czy obserwował i widział, że na przerwie, nie wiem, jakaś dziewczyna siedzi w kącie, a normalnie gdzieś tam lata, no to on na lekcji przychodził i powiedział: Państwo sobie weźmiecie podręczniki, czytacie to i to, a ja Panią zapraszam na chwilę na rozmowę. I on brał i on się pytał, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. I nauczyciele to mieli kompletnie w poważaniu, czy nie wiem, twoi rodzice się rozwodzili, czy miałem kolegę jeszcze w podstawówce, któremu ojciec umarł, a babka tego samego roku, gdzie to było akurat w okolicach czerwca, jak mu ojciec umarł, nie wiem, chyba 7. klasa podstawówki, ona go nie przepuściła. Bo on się strasznie w ocenach obniżył, a ona stwierdziła, że no jak go teraz nie przepuszczę, to on wyjdzie na prostą, nie? A myśmy mówili, no ale jemu tata umarł, proszę pani. Ona, no ludzie umierają, nie? No tak się zdarza. Ja myślę, no dobra, no ludzie umierają, ale jak jesteś w 7. klasie podstawówki, to strata tak bliskiego członka rodziny raczej jest dla ciebie traumatyczna. Również w podstawówce miałem kolegę, który był uważany przez nauczycieli za totalnego idiotę. On prawdopodobnie był po prostu osobą po części w spektrum
myślę, że jakiegoś lekkiego Aspergera miał, tak? Coś w ten deseń. I on był po prostu przez nauczycieli fatalnie traktowany, przez uczniów był mega fatalnie traktowany. To była taka czarna owca po prostu i był bity, gnojony i tak dalej. Ja akurat w tym nie brałem udziału, bo ja zawsze miałem, powiedzmy sobie szczerze, dość dużą empatię w stosunku do ludzi i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu patrzę na to tak, że nikt nie pomagał. Każdy tylko patrzył, jaką ty masz ocenę z matmy, jestem nauczycielem matmy, jaką masz ocenę z matmy. Nie interesuje mnie, co się dzieje dalej w twoim życiu. I teraz na przykład bardziej to jest, na to się zwraca uwagę, na to, co dziecko przeżywa, to czuje i jak się ma. Tak to widzę po prostu po swojej córce, nie? Ja przepraszam, bo ja patrzę, bo ten mi odpisał oczywiście, że mówił, że nie będzie rozmawiał z nami, ale jak mu zapytałem pytanie, czy Zuzia, jego córka, poradziłaby sobie w szkole, to szkoła by sobie z nim nie poradziła. Powiedz sam, serio, mam gorzej z głosem niż wczoraj. No więc masz odpowiedź. Okej. Ja myślę, że gdyby... Dziękujemy, nawiedzony. A wy byście sobie poradzili w tej dzisiejszej szkole? No to myślę, że ta szkoła by sobie z nami nie poradziła. To bo, myślę, bo że... tutaj, no, Znaczy, ja myślę, że ja bym miała znacznie większy problem, bo jednak właśnie ten świat tych telefonów komórkowych, to drugie życie w social mediach, to jak wielkie wyzwania teraz są stawiane przed, już nawet nie mówiąc nastolatkami, przed dzieciakami, bo dzieci dostają pierwszy telefon, nie wiem, jak są w 3. klasie podstawówki, no to są naprawdę gigantyczne. Ja nie wiem, moim problemem było to, że ktoś na podwórku zabrał mi rower. To poszłam po brata i powiedziałam, że mi zabrali rower i rower odzyskałam. Ale jakby to, że na przykład, nie wiem, ktoś zrobi gifa z moją podobizną i on będzie potem przez tydzień krążył i będzie to do mnie wracało, to jest po prostu, nie wiem, nie zazdroszczę dzieciakom teraz. Nie chciałabym jednak zamienić się szkołą teraz na szkołę. No to powiem ci, że trochę mi tak zabiłaś klina na zasadzie, że zacząłem się zastanawiać. Mówię, kurczę, no ciekawe jak ja bym, wiesz... Ale rozumiem, że robimy w ten sposób, że ja mam tą swoją świadomość tego, co przeżyłem, tak? I nagle się odmładzam i mam znowu, nie wiem, 14 czy tam 12 lat i jestem w szkole, czy nie mam tego i muszę popatrzeć, gdybym znowu był 12-latkiem i żył w dzisiejszych realiach, ale bez mojej dzisiejszej wiedzy, czy bym sobie poradził jako tamten 12-latek? O, w ten sposób? Myślę, że na potrzeby tego mentalnego eksperymentu możemy tutaj zrobić, że faktycznie się odmładzasz i nie masz tej świadomości, co masz teraz. Nie Tylko, mam że jesteś świadomości. tym dzieciakiem, co kiedyś, jak wspominałeś, takim nieśmiałym, zalęknionym, wycofanym. Boże, mam nadzieję, że nie zostałbym tym takim typowym wapującym te pety cybernetyczne z kalafiorem na głowie, bo mi się chyba zastrzelił, nie? Wtedy, nie, no myślę, proszę nie że... nawoływać do samobójstw. Nie, absolutnie. Ale ja nie nawołuję, tylko proponuję sam sobie, nie? No nie, bo później wiesz. Tak, ale no generalnie myślę, że byłoby, no ciężko by mi było się ogarnąć, bo ja byłem, przynajmniej w podstawówce to ja byłem cicha mysza i nie byłem ani żaden przebojowy, ani byś nie zapowiadało, że jakimś pancurem kiedyś zostanę. No jakbym był w podstawówce, teraz to bym miał ciężko, nie? No ja znam odpowiedź, ale nie wiem, czy chcę sobie audycję zepsuć, wiesz, bo z moim bagażem doświadczeń, z moim charakterem, czy bym sobie poradził, ja już mam odpowiedź, co się dzieje z dzieckiem, które robi tego gifa. Bo ja wiem, jak to działa, jak się bulerów załatwia najlepiej, więc no może nie będę udzielał tej odpowiedzi, ale tak, poradziłbym sobie bardzo szybko i jeden byłby przykładem. Dobrze. Do pewnego roku życia jest kontratyp i zastosowanie odpowiednich środków jest później przekazem, informacją dla pozostałych, którzy myślą, że ten gif się bardziej opłaca niż oddychanie prostym nosem. Tudzież, nie wiem, przerzucenie się na dietę półpłynną. No to taka jest prawda, no naprawdę, wiem o tym, to jest bardzo złe i nie pochwalam takiego zachowania, ale mając to z tej perspektywy, tak jak zdarzało mi się stanąć w obronie kogoś, to właśnie był maltretowany przez kogoś tylko dlatego, że jest silniejszy, no to za coś takiego nie ma. Niestety kara musi być karą wtedy tak dotkliwą, żeby ta osoba zapamiętała, bo ona ma w tym przewagę nad tobą w tym elektronicznym świecie. Trzeba to założyć. Skoro już to robi,
Skoro się nauczyła, musisz założyć, że ona zrobi to lepiej, szybciej, ma już inne kanały dotarcia. Nie możesz wejść na jego drogę. Trzeba mu po prostu nie pozwolić już wejść na tą drogę w tym samym stanie. I tyle, wyłączyć go z gry. Okej, dzięki za tę odpowiedź i może tak na sam koniec, bo już tak mam, widzę, że tam 57 mamy, to już tak do końca mam zmierzać. Nie, spokojnie, tak z tego wywalimy się tu bredę, tak się wstyd to dać, ja tylko robię, żeby się Mikołaj rozkręcił i czekałem, czy ten drugi odbierze, nie? Znaczy, no dobra, to jeszcze jedno takie dłuższe pytanie, a potem opisana zabawa. Dobra, co powinno się znaleźć w szkolnej wyprawce? Nie wiem, a co było w waszej Ale też w jakim wieku? dla pierwszoroczniaka? Do pierwszej klasy podstawówki, tak? Co powinno być w wyprawce? No to w dzisiejszych czasach myślę gaz pieprzowy i siekiera. No. Też miałem głupią odpowiedź, więc postaram się, żeby nie być taki jak Mikołaj, ani nie przyjąłem tego kierunku. No, uważam, że czułość rodzica i wsparcie. O, nie, aż mnie trzustka zakuła, jak ktoś to powiedział. No ale nie, no taka jest prawda, no co ty, wysyłasz tego dzieciaka na taki ocean, też pamiętam, ja akurat chodziłem do takiej pierwszej szkoły, gdzie tam mieliśmy tych uczniów multum, a później mnie przenieśli do szkoły, w której w sumie było około 1000 uczniów, więc no przyda mu się jakieś wsparcie rodzica, no czy dobra, ale pytę, czy coś, no siekiera też się No przyda. dobra, ale to pytanie było o wyprawkę, no to tak jakby się wiesz, na bezludną wyspę dam swojemu synowi wielkie wsparcie duchowe. Tak, Ale dokładnie. przeżyję tam naprawdę, wiesz, życie Tak, pij, nie? tam Z mu tygrysem słowo. tydzień. Dokładnie, nie? Oczywiście. Na której no. bezludnej wyspie masz tygrysa? Ty, i widzisz, kurwa, się geografii nie uczysz. Gdzie ty tego tygrysa masz na tej bezludnej wyspie? Co ty za bezludną wyspę teraz wymyśliłeś? Jaką bezludną wyspę? No, tak wymyśliłeś. Bezludna wyspa z tygrysem, no. Ale ja mówię, życie pij, film, jak na trafie płynął i później się wylądował na bezludnej Oglądam jakieś wyspie, gdzie filmy i rosły czytasz zęby. książki, gdzie ktoś, wiesz, skacze jak żabka po dobra. głowach, wiesz co. Czy ja myślę, że powinniśmy zauważyć, że oglądasz nie tylko horrory. Oczywiście, że nie tylko horror, ja oglądam... Ja dlatego tego filmu nie widziałem. Bo... No na przykład, bo to nie był horror. Ale wiem, że mama go czytała, kiedy ja oglądałem horror. Proszę bardzo. Tak. Liczę się. Nie no co dać, no. Znaczy w ogóle jestem zaskoczona, że nie padło to 4-literowe słowo charakterystyczne dla Śląska, o którym nie ma pojęcia cała Polska i myślałam, że może... Przecież mówiłem o tym 20 minut temu, Nie to nikogo nie mówiłeś. zainteresował. Powiedziałem o tycie. Nie. Tak, jeszcze Nie. czytałem, proszę bardzo, czytałem Nie, jeszcze było po też. niemiecku, jeszcze czytałem jakieś tyta po niemiecku. Tak. To jakieś- Dobra, nie słucham cię. Dobra, No, to tyta co to jest to jest tyta? Nie no, tyta jest oczywistą oczywistością, nie? To jest Schultite, bo specjalnie sobie zapisałem jak jest po niemiecku, bo nie pamiętałem. No ale tak daje się ten rożek, no teraz te rożki są coraz dziwniejsze, dawniej był to taki, no, był duży, ale teraz też niestety degeneruje to, bo niektórzy chcą pokazać się, że są lepsi, bogatsi, wspanialsi, jak dawniej Tak. po prostu były tam różne cuksy, to teraz już wkładają, no, takie rzeczy, które tam się często nie powinny znaleźć, bo może być, no właśnie, tak się bardziej nazywa labubu, czy tam jakieś inne, czy tam jakiś inny szajs, a dawniej były po prostu cuksy, no ale Ani patrząc tego na nie to, że zjesz, ani nic, ale po też patrząc, to że jest ta labubu, nie? epidemia, wiesz, tej otyłości, no to też te cuksy nie są najlepsze, ale tak, powinno być osłodzone, żeby to dziecko wiedziało, że ten dzień nie był taki tragiczny. Klasyczne zdjęcie na tych schodach, Tak. biało się tam, jak się właziło do szkoły, wszyscy stali z tymi tytami. No i ja pamiętam, bo były mniejsze, większe, ale faktycznie nawet tak gorzej uposażone rodziny zawsze, każdy starał się z tym tytem. Tyta to zawsze fajny była. zwyczaj, nie? No to u nas, nie wiem, tam, jak gdzieś czytałem, to mnie zawsze bawi, że piszą na Śląsku i w Jaworze, bo wiadomo, żeby przypomnieć się, że nie są na Śląsku, dobrze to uwielbiam, nie? Więc na Śląsku i w Jaworze między innymi. No i to jest przyjemny zwyczaj, ale czy musi być? Nie no, czy musi, wiesz to myślę, że w sumie... Piórnik kolorowy mu daj. Tak, nie, z drugiej strony też, no jeżeli jest sytuacja taka, że wszystkie dzieci to dostają, no to wiadomo, że twoje też musi dostać, nie, bo będzie się czuło... No i tak z syfilisem No, też tak. no, No nie zawsze no, to wszystko trzeba dostać. No ale właśnie mieliśmy taką odwrotną sytuację, No. że osoba, która jest ze Śląska, mieszka w Warszawie i mówi, że kurczę, nie obchodzi mnie jak tam inne dzieci, moje dziecko ma mieć tytę i jakby ma mieć zdjęcie przed szkołą z tytą i trudno, że oni będą zazdrośni, to jest nasz zwyczaj i jakby ja chcę to mieć. No dobra, no ale akurat faktycznie to jest dość specyficzne, jak jesteś na wyjeździe. Znaczy ja uważam, że to jest fajne, bo to jest Warto kultywowanie dać i tyle, no. swojej tradycji, można się podzielić przecież z innymi dzieciakami, nie trzeba jakby zażywać No i wszystkiego to akurat nawet samemu lepiej na, wygląda, no. No. na ich oczach.
Zły ojciec dostał na przykład tytę wypełnioną tymi tabletkami przeciwbólowymi, bo już Ja, miał ale w 5 ogóle złamań za ja sobą. drugą tytę dostałem, ja chyba w liceum dostałem jeszcze tytę symbolicznie. Że rodzice mi dali chyba właśnie faktycznie, tylko nie pamiętam w którym, ale w pierwszym liceum. Tak, bardzo cię chciałem dać do naszej edukacji. Także ja ci dam kurde tytę. No ale faktycznie dostałem, muszę gdzieś znaleźć foto, wydaje mi się, że w pierwszym liceum, bo głowy nie dam, ale nie, na pewno w pierwszym, no bo to było bez sensu dostać w drugiej klasie, bo no, w pierwszym, tak, to w pierwszym liceum. Nowe życie zaczynasz, masz tu, nie? Tytę pełną słodyczy. No a kto by zagryzał tymi cukierkami, nie? No tak. Bez sensu. Chyba, że z rumem. No już aż taka patologia nie jest. Dobra, to teraz takie szybkie strzały. Godzina i się zaczyna dopiero rozmowa. No właśnie, szybkie Całe strzały. badzie wytniemy całe. Możecie, zachęcam do rozwijania swojego stanowiska, może podzielenia się własnymi historiami, ale generalnie jedną rzecz trzeba wybrać. Ale tutaj uspokojenie, będzie to wybór pomiędzy wiaderkiem sików a widelczykiem gówna. Choć uważam, że jest to znacznie bardziej ciekawe niż na przykład... Dla słuchających na pewno. Ja ostatnio chyba jakoś niechętnie podeszliście do tego dylematu. Zadasz to pytanie, czy będziesz się rozwijała, że po prostu raz nam pytanie siadło. No to jest, wiesz, nie taki muszę się cliffhanger popastić, po no, prostu. Nie? oczywiście. Okej. Piórnik czy jeden długopis? Dobrze, jeśli pisał. A to co to jest, to jest pytanie do mnie? Nie wiem, bo to szybko. Dobrze, muszę paluszkiem pokazać, tak? Ty. Ale nie, o co tym pytanie? Nie rozumiem pytania. Piórnik czy... Czy długopis? Twoje wspomnienia z... A, no to będzie wspomnienia, a nie wiem, ja na przykład myślałem, że na to będą do wyspy dalej do Tak. Mikołaja. A, no tak. Dobrze, to jeszcze Ja- raz. Macie do wyboru. O, Jest to pytanie, da się które dać. ma nawiązywać do waszych wspomnień, do waszych postaw O, szkolnych, waszych Dało historii. się? Dało się pytanie? Tak, za Dziękuję. pomocą Dało się. 2 haseł przeciwstawnych pojęć nawiążmy do waszych historii, żeby nasi słuchacze mogli was troszeczkę poznać. Piórnik. Oczywiście. Ale pusty? Bardzo proste. Czy miałeś wszystkie Wiesz, połówki że ja miałem, naostrzone? wiesz, że ja miałem bardzo dobrą średnią zawsze. Jak myślisz? To, że nigdy, że nie miewałem paska przy średniej, no raz miałem 5-7, no to jak myślisz, czy mógłbym nie mieć przygotowanego piórnika w moim domu? To jest tak głupie pytanie, że jak ja muszę z jednym długopisem, ja mogłem zapomnieć wrócić z tornistrem i to mi się zdarzało, nie? Ale nie, bez obaw. Przygotowany piórnik w pełnym ratunku bojowym w podstawówce. Też zawsze miałem piórnik przygotowany i wszystko musiało być poukładane wedle wielkości, kolorów i tak dalej. Bo po Naprawdę? prostu, tak, pedantycznie. Lekko autystycznie też, nie? Ja zawsze musiałem mieć wszystko poukładane, zawsze wszystko utemperowane i tak dalej. Przynajmniej 5 ołówków, zresztą do dzisiaj mam tak, że zawsze muszę mieć przy sobie jakiś pisak i w plecaku walają mi się chyba z 4 długopisy, a nawet w kieszeni mam marker, jakbym, nie wiem, coś musiał No wiadomo, na napisać. ścianie coś. Na czole Ty, a sobie sprawdź sobie i ten- czatuś na to. Co czatuś na to? O! Ale co czatuś? Jak ja mam... Długopis czy piórnik? Zobaczymy, chociaż ci odpowiem. Ale mam nie? po prostu zapytać mu długopis tak, czy piórnik, zapytaj tak jak tutaj nasza mistrzyni gry, nie? Dobrze, to... No, kawa Nie, czy na herbata, tak, gonią nie? cię Niemcy z psami. Musisz odpowiedzieć. Co wybierasz? Pełen piórnik czy tylko długopis? Okej, to... Gonią cię Niemcy z psami, ja wiedziałem, Końcu że jesteś na to Śląsku, nie? dojdzie do tego, nie? Ja się nie podpisuję. Ja Znaczy, będę to udawał- jest gra w ogóle, którą wymyślili członkowie kabaretu Ani Mrumru, będąc w jakiejś bardzo długiej trasie i zadawali sobie różne takie mega dziwne pytania, bardzo skrajne. No i właśnie to zdanie o psach miało zmotywować do udzielenia odpowiedzi. Dobra, co czatuś na to? Czatuś odpowiedział, że on by wybrał pełny piórnik. Oczywiście, ponieważ tam są wszystkie przybory i między innymi też długopis. I że on jest tym team piórnik. A czy ja jestem tym piórnik, czy jestem team długopis? Zagaduję cię już, tak? Oczywiście on zawsze zaczepia, nie? No dobrze, to a zeszyt, segregator, a może kartka z zeszytu od koleżanki? Jaki segregator? Co ty w ogóle do szkoły? No. Przecież nasze plecaki w podstawówce to ważyły tyle, ile ta koleżanka z klasy. Przecież to myśmy takie... Mieliście totalne- drewniane? Ławienie Tak, ćwiczyła, to nie? ławienie ćwiczyła, no.
Dokładnie, Po nie? co chodziła na spacery? Na łebie. Ej, przestań, bo będzie, że fat shamingujesz, a ja już miałem lepszy tekst, więc teraz muszę zostać przy twoim, żeby nie było, że jestem hamem. A ja miałam w gimnazjum takiego kolegę, Ale nie który pytaliśmy. który jakoś jeden był trudno. Ja prowadzę chyba, tak? Proszę. Więc mogę się podzielić, bo to jest tribut dla niego, bo bardzo, bardzo go szanuję. On miał jako jedyny zawsze wszystkie podręczniki, ćwiczenia i zeszyty, chociaż jak ty to mówisz, nie był najostrzejszym ołówkiem w piórniku i tym plecakiem po prostu pakował bica na przerwie. Tak robił. I ćwiczył tężyznę fizyczną. Fascynujące. Fascynujące. Cieszę się, że podzieliłaś z nami tę historię. Że ćwiczył bicepsa, czyli taki Tak. protoplasta Johnny Bravo trochę, nie? Tam, Dobra, ja zeszyt, będzie szybciej, bo to nie ma sensu. Mikołaj. zeszyt też A bym wybrał. czatuś, bo czatuś pewnie sklep. Boże, to strasznie byliście obowiązkowi. Wiesz co, czatuś, czyli każde będziemy mu też tak samo zadawać. Dobra, czyli jakie było kartka? Od koleżanki. Od koleżanki to było ważne. Od Zeszyt czy segregator? To był segregator. Nie, No nie. to jestem trochę zbita z tropu, bo raczej myślałam, że będzie tak bardziej bubelancko. Ale ty pytasz o jaki okres? Pytasz o podstawówkę czy o liceum? No i to jest problem. Na Jak masz- gimnazjum. No właśnie, my jesteśmy z czasu, kiedy nie było gimnazjum. No Ty sobie wiem. właśnie rozjeżdżasz się z tym, bo Nie jak przez rozjeżdżam 8 się. Tak, ponieważ właśnie my nie mamy gimnazjum. Jak przez 8 lat nosiłaś ten piórnik, to później jak poszłaś do tego liceum, to już z przyzwyczajenia miałaś ten piórnik. Dobra, to okres od 7 klasy do 4 Ale klasy. powiedziałem to właśnie, jeśli do 8 klasy nosiłaś te rzeczy, to już ten nawyk był wyrobiony. No ale mogłeś pójść do zupełnie innego liceum, gdzie był inny No i vibe, stałeś się poszedłem, cool tak, dzieciakiem. Tak, ja Ja byłem nosiłeś zawsze tylko dzieciakiem, jedną nie? karteczkę. Ale na No. przykład na plastykę zawsze byłem no może nie zawsze byłem nieprzygotowany, ale zazwyczaj byłem nieprzygotowany i zawsze się dowiadywałem w ostatnim momencie, że o kurde, trzeba było zabrać to i pożyczałem od ludzi. Nie wiem czemu, gdzie plastyka to był jeden z moich ulubionych przedmiotów zresztą. Mhm. Ale po prostu, nie wiem, byłem nieprzygotowany, zapominałem tego spakować i tak dalej. Zresztą to samo często było, że przychodziłem i patrzę, wszyscy siedzą na ławkach, miny jakieś nietęgie, przerażeni, czytają coś na szybko, ja mówię, co się dzieje. No przecież dzisiaj sprawdzian jest. No to ja tak Z na plastikiem? studiach miałem co tydzień. No, tak, nie wtedy. Dlatego poszedłem na te studia, na których ty byłeś. Potem można było być wiecznie Tam można było nieprzygotowany. być nieprzygotowany. No dobrze. To czatuś na to. No Czatuś na to odpisał, uwaga, tak samo, że on by też wybrał zeszyt. Nas bckują. Same kujone, a ty co Tak. byś wybrała? Przepraszam. No ja też. No nie, Ale nie jasne. podobają mi się nasze odpowiedzi, nie, że my jakoś głupio odpowiadamy, ale ona by wybrała to same. No i te, nie? Buntowniczy gimnazjum. Szalone zeszyty. Nie wiesz co, ale dobra, zadawaj te pytania już. Dobra, podręczniki ćwiczenia, czy ja razem z kolegą? Czy co razem z kolegą? No i trzymacie jeden podręcznik i była zawsze taka osoba, która nie miała nigdy ale tego. bo to jak zależało wszyscy. też od szkoły. Jak byłem w liceum, to za brak ćwiczeń gleba. I krótki kaszel był. Czy Nie wiem, jedynka, to miałem odpowiedź. czy- Tak, jedynka od razu, no i koniec był. U mnie było tak, że też w zależności od nauczyciela, bo niektórzy nie wymagali, na przykład się dogadywałem dokładnie, z bo kumplem, tak że mówiłem, dobra, to ty no. weź to, a ja wezmę na przykład to i wtedy się nie dźwigało, żeby w plecaku mieć miejsce na, nie wiem, przydatniejsze rzeczy jak papierosy czy coś takiego, nie, w liceum. Żeby nie dźwigać. Żeby nie dźwigać tego, nie, dokładnie. Dobra. Szczęśliwy numerek, czy ręka zawsze w górze? Szczęśliwy numerek, Boże, i to jeszcze... Ja w ogóle nie odpowiadam na to pytanie, to jest idiotyczne. Ja, raz jak mi wylosowali szczęśliwy numerek, To nie to było cię w oczywiście szkole. pani z fizyki powiedziała, że i tak mam mieć do odpowiedzi, ja mówię hola bambola, czy jakoś inaczej, może innym słowem jednak to powiedziałem. Mówię, że ja mam dzisiaj szczęśliwy numerek, a ona, że w moim wypadku nie akceptuje szczęśliwych numerków. I był krótki kaszel, nie? Szczęśliwy numerek miałeś oczywiście- 2 razy w życiu i masz 2 synów, nie? No, ja to mówię, wiesz. dziękuję, no. Nie, to z tobą było i żadnego nie ma syna. Nie, no to szczęśliwy numerek i u mnie, wiesz, jeszcze kapa była taka, że ja miałem, na samym końcu byłem, ja byłem tam jakiś, nie wiem, w dzienniku numer 32, a większość klas się kończyło na jakieś tam 29, dlatego mój numerek przez 4 lata liceum padł raz. No. No i nawet po prostu siedziałem, miałem nadzieję, tak wiesz, wyzywająco patrzyłem na tych nauczycieli, tak rzucałem im po prostu wyzwanie, nie? Że weź mnie, no powiedz to, że do tablicy, a ja ci wtedy powiem, szczęśliwy numerek, dopiero jutro mnie dopierdzielisz, nie? A nie, nikt mnie nie chciał zapytać wtedy, no, niestety. Dobra, religia czy etyka?
Naprawdę. To jest pod ciebie pytanie. No etyka. Ja zawsze religia. Powiedziałem tak, żeby po prostu, żeby jego zdenerwować, bo już Nie, widzę, ja że tak żyła ale mu ja, w wychodzi. ogóle, Nie? ja to, że ty chcesz chodzić na religię, to jest twoja sprawa, że nie chcesz się czegoś nauczyć. No ale ty też się mógłbyś czegoś nauczyć, czego się na religii nauczysz. A czego się na religii się odpoczywało, a nie No tak. nie, no ale o właśnie chodzi o to, a to jest chodziło, nauka, no że- to albo wolę mieć okienko, albo już. Ja miałem tak sytuację, kiedy byłem na jakiejś religii, jakoś nie, ja nie pamiętam, co tam był za problem w ogóle z tym wypisaniem się wtedy i już powiedziałem typowi, że ja nie będę z nim negocjował i on właśnie wtedy sobie wymyślił, że on mi da 3. Ja mówię, słuchaj, Ptysiu, krótki kaszel, mówię, za wiedzę mam 5 albo 6. Mówię, bo nawet kiedyś pod kino poszedłem na olimpiadę z dziejów apostolskich jako osoba niewierząca, nie? Mówię, jeśli chodzi o wiarę, możesz mi dać 1, mówię, bo nie wierzę, to twoje brednie, mówię. Sobie nie wyciągaj teraz średniej z tych dwóch rzeczy, tylko decyduj, czy się uczymy twojej bzdurnej wiary, mówię, czy to jest nauka. Bo już tak by już nie wytrzymałem, bo ja już wtedy powiedziałem bzdurna, bo normalnie bym tak nie powiedział, ale chodziło o to, że on już mówi, że nie, że on za podejściem, ale ty gościu, tu nie masz podejścia. Ja mówię, wiedza jest taka, mówię, a to, że się z tobą nie modlę i nie wzywam tu deszczu, mówię, to nie jest mój problem, nie? No. No i ostatecznie się obraził i to wtedy w ogóle było, to mi ten kolega później namalował układkę płyty na katanie, bo powiedział, że mamy już tu nie przychodzić do niego. Tam miałem z religią miłe wspomnienie. Pamiętam, jak było kiedyś jakiś test i było tam wymień jakieś tam przykazania 50 czy coś, a ja To napisałem, że... zajebiście ci poszło, jak 50 Tak, wymieniłeś. Właśnie tak. o tym mówię, nauka A tego ja przedmiotu. napisałem, że tak popatrzyłem na tą kartkę i napisałem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wierzę w Boga może Bóg i wierzę, zna, że może Bóg Bóg jest, nie, zna. napisałem, że Bóg jest miłosierny i on na pewno by mnie jakoś negatywnie nie ocenił z tego powodu i dostałem tam chyba 4 z uśmieszkiem wtedy, więc było Super. okej. Ja też no. mam dobre wspomnienia. I dużo wiedzy wyniosłam. Na przykład to, że lateks jest porowaty i to tak bardzo, To ksiądz że... się do was... Nie, właśnie nie. Powiedział, że nie ma sensu, bo i tak plemniki przez te pory w lateksie mogą przejść i wirusy też, więc nie ma sensu tego używać. A aborcja, pokazał nam taki film, bardzo przerażający, że tną tak kleszczami takie małe dziecko i wyciągają takie zakrwawione. Więc No co? jest to przedmiot, który naprawdę zostaje na długo. Dobra, anyway. Nie polskie no, ja tematy. dlatego pamiętam, jak była rzeź bez diert i było powiedziane, wyrżnijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. To jest właśnie ta wasza metoda naukowa tego twojego przedmiotu. Mam dalej. Już Polski jest dość- czy matma? Polski, zdecydowanie. Kurczę, jakie trudne pytanie. A on odmawia tego, on idzie na spacer, bo dopiero patrz, zaczęła, właśnie, on a idzie na dokładnie. spacer, nie? Nie, poszedł co po linii najmniejszego, zależy też od wieku. O, właśnie, powiedz mi kiedy. Pierwsza klasa liceum. No, z tego akurat wyleciałem, nie? Nie no. Dobra, powiem polski tendencyjnie. No, to więcej chyba piszesz niż liczysz, bo... No to ty nie wiesz, co ja robię w domu, nie? Nie no, powiem polski po linii najmniejszego oporu, ale tylko dlatego. Nie, to jest kwestia... Zawsze miałem łatwiej z polskim, ale to nie jest tak, ale był okres, kiedy akurat matematykę bardziej się działa. Ale dajmy ten polski, bo to będzie każdy wtedy legitnie, tak, proszę bardzo. Czatuś? Czatuś powinien matmę wybrać. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję. Polski Najdłuższa audycja i tak się nikt nie będzie słuchał, nie? Lećmy dalej z tym pytaniem. Może nawiedzony przesłucha. No, jako jedyny. Właśnie, jak ją przesłucha, gdzie miałem tą formułkę, jak ją przesłucha, to niech wie, że go lubimy, jak to było, a nie... No, kurczę, zgubiłem kartkę. Czatuś wybrał polski. Bo lubi opowiadać historie, bawić się słowem i odkrywać nowe znaczenia w Bawić tekstach. się słowem. Tak. Świetne. Piękne. Z paskiem czy bez paska? Pasek miałem tylko jedyny raz na 8 klasę podstawówki. Byłem tak szczęśliwy, powiedziałem mamie, że mówię, widzisz, a tak zawsze mówiła, że się źle uczę i tak dalej. Mam teraz pasek, świadectwo z paskiem. Mama mówi, nie, no to super, to się cieszę. Poszedłem do liceum i na pierwszym półroczu byłem zagrożony z każdego przedmiotu, nawet z religii. O, Bo tak mimo tych kreatywnych odpowiedzi. na takich laurach siadłem, że mówię, no ja ten pasek. Nie, ale to zawsze na mnie tak działało, bo po pierwszym roku studiów dostawałem stypendium naukowe za wyjątkowo wysoką średnią i idąc za ciosem na drugim roku studiów siupnąłem, nie? Więc tak mi uderzyła woda sodowa do głowy, więc... Bez paska. Nie widzę sensu tego rozwijać. Pan czy pani? Ulubiony Jezu, mentor? to powiedz, ja już myślałem, że to tak, że to nie jest, że w tym kierunku idziemy. No im dalej w las, tym więcej To drzew. co chodzi w tym pytaniu? Nauczyciela? Pani. Twój mentor, mentorka. Pani. Żaden.
Nie mam mentorów. A ja pani wybieram z tego powodu, że z kobietami zawsze lepiej się dogadywałem i zawsze potrafiłem coś ugrać. A u chłopa nigdy nic nie wyżebrałem. Jak miałem dostać jakąś kapę na koniec na przykład semestru w szkole, to nic nie wyżebrałem, tylko było weź się w garść i tyle. A jak miałem nauczycielkę, to proszę pani, proszę nie być. I zawsze coś się ugrało, zawsze dostawałem, dobra, to możesz jeszcze przyjść i jeszcze drugi raz dać ten sprawdzian, nie? Pelferka, mokry sen czy pobudka z przerażeniem? No nie jedno, nie drugie. To ja im się śniłem. Jedna nauczycielka trafiła raz nawet pod specjalistyczną opiekę lekarską z tego powodu, więc to raczej nie. To rozwin temat, to jest ciekawe, a też Mówiłem wam, że wyleciałem z jednego liceum. Tak, to nie, to weszła pani kiedyś po lekcji i powtarzała jedno słowo. Zresztą dowiedziałem się tego następnego dnia, jak mnie dyrekcja wezwała. I powiedzieli, co się działo na lekcji, no powiem, że nic szczególnego, bo to już była tam jakaś kumulacja z tą panią, bo ona była trochę niepoważna, bardzo chciała naszą klasę zgnoić i ja nie lubię takich zachowań mobbingowych czy tam jakichkolwiek, więc podjąłem rękawice. Raz jakiegoś tam psikusa i zrobiliśmy drugi, trzeci, 87 i ona kiedyś coś tam sobie już uroiła, że chciałaby kontakt z rodzicami, no więc ja już spytałem, czy mam do tego wkleić zdjęcie, nie? Taki kontakt je wziąłem, przyniosłem, wiesz o co chodzi, nie? I bardzo się wzburzyła, no i jakoś ta lekcja już jej całkowicie nie poszła. Chyba nawet grilla ktoś na tej lekcji zorganizował, nie będę wskazywał palcami, nie? Ale żeby autorytarne liceum nie była przygotowana do tego poziomu abstrakcji. No i następnego dnia wezwała mnie dyrekcja. Grilla? Ale prawdziwego? W sensie... Może ja nie będę tego opisywać na tych zajęciach, ale no w każdym razie... Dymiło się. A w każdym razie to tylko pogłoski są. Nikt tej pani nie uwierzył, no dlatego wylądowała na oddziale, nie? W każdym razie weszła podobno do pokoju nauczycielskiego, no i pani dyrektor pyta, czy wiem, co mówiła jak weszła. Nie wiem, co mówiła, ona mówi, no różne rzeczy mówi, proszę pani, to jest specyficzna osoba, powiedziałem. No i powtarza tylko jedno słowo, pana nazwisko. Ja mówię, no to chyba zapadły mi w pamięć, nie? No i miała wolne później przez jakiś czas, nie? Nie jestem z tej historii dumny, żeby nie było, nie? Ale opowiadasz to z wielkim uśmiechem, nie? No przecież opowiadam, że oczywiście to historia wymyślona, nie miało to miejsca, ponieważ te pytania są tak irracjonalne, że musiałem coś wymyślić, żeby wyglądało, Nie że... są irracjonalne No wcale. bo to ja nie pasują, cię bo ty zaraz trafisz mokry sen, proszę bardzo. Nie no. mokry sen, to ten No, mokry właśnie, sen. To, ale że takie było ty pytanie, ciągle masz pytanie. takie sny, to wiesz. Ale to o tobie. Inaczej musisz tam To o skrzyża tobie, gdybyś wyrzucać, był moją nie? nauczycielką, to tak. Nie, ja się raczej niektórych nauczycieli obawiałem, nie wiem, no nie miałem, żebym miał koszmary po nocach z powodu nauczycieli, ale fakt niektórych się obawiałem i byli tacy, którzy gdzieś tam grozę jakąś budzili we mnie, na przykład babka z fizyki, ale to była bardzo specyficzna nauczycielka też, więc... Boże, ja do dzisiaj czasem się budzę i po prostu, o kurwa, nie przygotowałam się z trzeciej deklinacji na łacinę, bo miałam taką panią. Bardzo to było stresujące. Dobra, 3-4 razy krócej czy 2 razy dłużej mowa o wypoczynku. Bo to jest właśnie też nawiązując do zmian w szkole. Są propozycje, aby na przykład był właśnie 3-4 razy krótszy odpoczynek w roku. A teraz mam jakby tak 2 razy, ale dłużej. kilka przerw, ale tak, krótszych. tak, razem z takimi wakacjami Ale że co, jesiennymi. Że No co, tak że jak nie na przykład byłoby jest w wakacji Niemczech. 2 lata? 2 To miesiące. znaczy 2 lata, 2 miesiące, 2 lata. No. No na przykład trochę skrócone. ci cofnęli to stypendium. Tak, to wakacje nie No trwają tak 2 lata, wyszło. nie? Jakby, hej, myślałam, że wrócę. Nie, no to jest trochę, wiesz co, no... No bo 2 miesiące jednak wybijają z rytmu, więc może lepiej byłoby na przykład zrobić takie ferie jesienne. Z perspektywy czasu, to znaczy inaczej, na dzień dzisiejszy, jak mi zawsze żona mówi, weź sobie ciągiem jakieś 2 tygodnie wolnego. Ja mówię, ja nie chcę 2 tygodni wolnego, ja na przykład sobie wolę brać, nie wiem, czasami 1 dzień w tygodniu i sobie skracać tydzień pracy w jakiś Przecież tak sposób. dobrze odpoczywasz z dziećmi. No tak, ale nie, ja ogólnie wiesz, jak pracuję, no nie, ja robię wiele rzeczy naraz, nie? I przydaje mi się taki dzień cały jakby gdzieś tam dodatkowy do weekendu, bo w weekend rzadko kiedy mam czas, żeby faktycznie coś odpocząć, nie? I coś zrobić, nie wiem, chociażby zobaczyć jeden odcinek jakiegoś durnego serialu. No, tak więc uważam, że w sumie fajnie by tak było, nie? Tak, żeby był częściej, a krótszy wypoczynek niż jeden długi, no bo później się czekało do tych wakacji, one i tak pyk i zlatywały i nara, nie? Okej. PO czy WDŻ? PO. Ta pani była z PO. PO w takim wypadku.
Dobrze. I ostatnie pytanie, może teraz dla czatusia. Okej. No. Pała w spodniach czy na świadectwie? Jezus, to jest tak głupie. Ja się bałem. Ja dlatego Mikołaj nie odpowiadałem na to kretyńskie pytanie, krócej czy częściej, bo ja mówię, to na bank będzie zmierzało do tego i się dziwię, że ona dopiero teraz do tego doszła. Nie? Znaczy wiesz, tutaj byśmy jeszcze musieli dywagować nad tematem jaka pała, bo na przykład miałem Ale kumpla... spytaj czatusia, bo ta rozmowa, spytaj czatusia, nie chcę pogadać z kimś na tym poziomie. Wiesz co czatuś napisał i teraz uwaga, prosto w ryj. Osiągnięto limit planu na dzień dzisiejszy. Czatuś po prostu już wymiękł. Czatuś powiedział, ja się z tego wypisuję. Proszę bardzo, osiągnięto limit. Koniec. On już nie odpowie na to pytanie. Ja I byłem przez tak. ciebie Mikołaj nie będzie miał z kim wieczorem gadać. Nie, ja na szczęście dzisiaj będę miał z kim rozmawiać i generalnie miałem kumpla, który nosił pałę w spodniach policyjną do szkoły. No. I biorąc pod uwagę, w jakich czasach myśmy chodzili do szkoły, tak, no to... To był leszczem, że nie miał noża. Ja zaczynam przy tobie nóż, nie? Ale to wiesz, inny temat. Nie się zgubił. Tak, ale tak, to pałę w spodniach policyjną. O, bym zabrał ze sobą do szkoły, na pewno. To ja tylko ci powiem, że miałem typa w liceum, który chodził z maczetą. Pamiętam ksywę, akurat z ekipy innego klubu i kiedyś był dobry przyjaciel, który uwielbiał pytać tego naszego intelektualistę, co tam u niego. Wbrew pozorom był świetny z przedmiotów ścisłych, dlatego był z nami w liceum koleś. I pytał go, miał ksywę na B, pytał go, B, a co z twoją maczetą? Kurde, straciłem, bo przed meczem rzuciłem w tłum. Więc, a jeśli chcecie o takich głupotach gadać, to też możemy tę audycję zmienić, ale no i Czatuś ci odpowiedział. Dziękuję. Tak. No, jakby myślę, że to będzie dobre podsumowanie dzisiejszej audycji. Osiągnęliśmy już chyba nasz limit. Czy nie? Ja powiem ci, tak tego nigdy nie dosłucha, to już jest jakiś rekord, nie? Jak tam se dalej działka? Nie, ale już skończyłam pytania. Bardzo. I to była piękna puenta. Ja już skończyłam pytanie. Ja już wychodzę, nie wiem, może chcecie jeszcze zostać, ale muszę kawę kupić. Dobrze, bardzo ci dziękujemy za tę informację, która ubogaci nasze życie. Nie ma za co. Jeśli ktoś dosłuchał do tego momentu, dziękujemy. Dziękujemy, tak Nie jest. wiem, gdzie macie lekarza najbliższego, ale... I wybierzcie, pytanie dla was, wybieracie, dosłuchać to i słuchać następny odcinek, czy nie? Dać No. taba, czy nie? Wiecie, kto was goni. Nie. Do następnej razy. Żegnam o ziemble.